Nie, dzisiaj czwartek. Kurde, ta zmiana, tak. Live był planowany na wczoraj, ale nie udało się, bo trochę energii zbrakło, także witam Was wszystkich serdecznie w czwartek. Dzisiaj będzie dosyć ciekawy temat. Podejmiemy fajną próbę naprawy konsoli mega unikalnej, bo jest nią konsola PS3 Cech A prosto z Japonii. Sprzęt naprawdę niezłej wartości z uwagi na jego unikalność. Temat, którego nie kupisz teraz na Allegro, OLX, a jak kupisz, to masz mega farta. Każdy z Was, kto jest zainteresowany, no to może sobie wpisać w internetach PS3, spacja Cech A jak Aneta, no i sprawdźcie w ogóle, co jest grane, że temat prawie że nie istnieje. Jak mnie słychać, jak mnie widać, napiszcie. Siema zieloni, siema niebiescy. Rozpoczynamy live. Jeszcze tak, wody, dajcie wody. Bo dzisiaj na Discordzie dużo wszystkiego było, dużo lutowania, dużo rozmów, jak co dzień. Jak chcecie, wesprzyjcie kanał, wbijajcie wtedy na Discord. Taka jest zasada, żeby było porówni. Jeszcze jest próg wejścia 9 zł, niedługo będzie więcej. Więc tak to. A gdzie jest mój kubek do picia? Zaraz przyniosę sobie. Kupię 4 tony peletu. Można i tak. Także poczekajcie, teraz tak. Zapraszam, łapy do góry. Ej, bo preset nie jest na live wczytany. Jak to? No właśnie, tak coś mi tutaj mało wszystkiego było. Nie wiem, czy będzie obraz. Moment. 3, 2, go. Jesteśmy? Ok. Dobra, bo trzeba tematy poogarniać. Chwila, moment. Cyk. Niech ja sobie tutaj tylko zrobię parę ważnych kwestii. Oczywiście, tak. 10 439 zł zebranych na ostatnim live'ie. Totalny sztos. Takie rzeczy to są dziwne rzeczy, ale dziękuję jak najbardziej wszystkim wspierającym. Ja sobie tylko zapiszę tutaj. Cyk. Zresztą opróżniamy cel, otwieramy nowy cel, czyli dla potrzebujących dzieci 18, czyli zbieramy na domy dziecka. Jednak jest live? Chyba nie. Także chwila, moment. Jeszcze tylko odpalmy sobie te kwestie. Bzyku, zaraz będziesz niebieski. Coś czuję, że dostaniesz moderatora. Najwyżej potem się wykupisz, żeby w nimi dalej już nie być. Już tipli. Moment. O. Zapraszam do łapkowania, komentowania. YouTube jest wasz. Teraz tak, ja tylko muszę się skupić tutaj na temat czego? Celi. Cel. Cyk, uruchom podgląd. Czyli tak, ustawiamy opróżnić cel zarobków. Pyk. I ustawiamy dla potrzebujących dzieci 18. No i on już powinien tutaj się sam podmienić jak najbardziej. Tak, mamy. Także to jest dla Was. I jest Gangster, i jest Daniel, i jest Coffee Doktor, i Norbert, i Łukasz, i Andrzej, typowy Andrzej. Także Roberto, dla dzieci trzeba pomagać. No jasne, słuchajcie, podnieśliśmy próg wejścia. Chodzi o to, że wiadomo, oglądacie, fajnie jest, ja tutaj też się udzielam, daję od siebie coś i chodzi o to, że próg wejścia teraz minimalna wpłata to jest 10 zł. Dlaczego? Bo wpłacając 5 zł, często te tipli, te inne, obsługa tego wszystkiego, dziękuję bardzo, obsługa tego wszystkiego kosztuje 40-30% kwoty wpłacanej, tych 5 zł, zostaje tego na czysto 3 zł. To jest szkoda trochę Waszych pieniędzy, więc zrobiliśmy próg wejścia 10, bo nawet tutaj zobaczcie, wpłacając 10 zł zostaje 9,56 do użycia, czyli do przekazania na domy dziecka, więc taka reguła. Nie każdemu się to spodoba, ja rozumiem to, że będzie ktoś kręcił nosem, że zaraz oszust, złodziej i w ogóle gnida, bo zbiera na dzieci, na domy dziecka, lepiej zbierać, nie wiem, na teściową, ale nie każdy zbiera na kogo uważa, komu się podoba, niech ogląda, jak Ci się nie podoba, to idź dalej. Wszystko for fun. I po live? A czego po live? Już po live? Skąd ja wezmę 10 zł? Marian, jak nie masz dyszki, to daj numer konta, to Ci przeleję dyszkę. To żebyś potem uczciwie to rozdysponował. Nie na głupoty. Ta, prywaciarz jeden. Także od razu Wam mówię, jeżeli będą jakieś głupie teksty na temat tych wpłat 10 zł,
będzie ban i tyle. Ja nie lubię gadać o głupotach pod takim kątem, gdzie zbieramy pieniądze na naprawdę sensowne instytucje, na dobre rzeczy, więc wstrzymajcie się co niektórzy, bądźcie powściągliwi w tym, co robicie, co piszecie i tyle. Dobra, teraz tak, bo czasu mamy, zobaczymy, ile dam radę siedzieć. Mam nadzieję, że ogarniemy wszystko. Więc tak, konsola. Serial number jest, model CHA. Dyszka na potrzebujące dzieci. Pozdro dla wszystkich z DC. Dzięki, Acer. Z Discorda oczywiście. I tak, klient przyjechał osobiście, przywiózł konsolę CHA, nigdy nie rozbieraną, prawdopodobnie z plombą. I od razu do tej konsoli przywiózł w pełni sprawną konsolę Slim, PS3 Slim, po to, żeby z niej wylutować RSX-a. I ta konsola CHA, ja na początku myślałem, że ona działa, że jest w pełni sprawna. Miałem w głowie taki zamysł, żeby ją uruchomić, pokazać Wam, że ona działa, jest obraz, robimy Frankensteina, no i zobaczymy, czy umiem lutować, czy jednak nie wyszło tym razem. Jednak Mieciu mi przed chwilą tutaj wyprostował. Okazało się, że ta konsola ma YLODa, żółta dioda śmierci, JOLED, YOLED, YLOD i JELOD. Dużo osób jak dzwoni mówi: dzień dobry, mam usterkę JELOD. Więc YLOD, źle się to wymawia. Także ta konsola jest w tym miejscu. Co w niej takiego szczególnego? No jest z Japonii. Ciężko ją spotkać i odtwarza gierki. Jeżeli masz oryginalną konsolę, to odpala gierki tylko i wyłącznie w NTSC, czyli gry z Europy, która jest tylko w PAL-u, nie uruchomisz na tym. Musiałbyś mieć grę w wersji Region Free. Tylko pytanie, czy na PS3 były gry w Region Free. Ja już takich rzeczy nie pamiętam, ale na czacie mamy gangstera. On tu jest specjalista od takich niuansów. Ej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Gdzie jest obraz? I zobaczcie. Sony PlayStation 3, NTSC, J, czyli Japan, to jest, bo tu może być chyba NTSC jeszcze USA, a jak J to Japonia. A jeśli źle mówię, to nie oznacza to, co mówię, no to trudno, sorry. Tak czy siak, jest to konsola typowo japońska. Witamy w Basic, Artur Cook. Siema. Ta konsola nie była czyszczona, nic z nią nie było robione. Została rozebrana do płyty głównej i stan nie jest jej zły, bo gęsto te konsole wyglądają o wiele gorzej. Natomiast czyszczenie póki co nie jest przedmiotem tego live'a, bo danie główne zawita niebawem, więc zabieram te wszelkie graty. Jak w ogóle ona wygląda? Ładna jest czy nie ładna? O kurde! Ale ładna. Ej, bez kitu. Mam jak przełączyć scenę? Mam. No powiem Wam, wypucowana. W dobrym to jest stanie. No taka konsola trochę hajsu jest warta, bo to nie było ani polerowane, ani nic. Przynajmniej tak myślę. W sumie, Mieciu, daj znać do właściciela, że live jest z jego konsoli. Właściciel nie wie, że jest live. A, możliwe, że jednak właściciel jest. No bo ja standardowo nie uprzedzam klientów, że słuchaj, jest live, bo nie mam tego w zwyczaju. Ktoś jak ogląda na bieżąco, to widzi, co jest grane. Także okej. Te wszystkie graty są pozabezpieczane. Wiecie jak to jest. My trzymamy tą piankę PE pod urządzeniami. Ona nie rysuje. Zapobiega usterkom. Chwila jeszcze tak. Joby. O. I kubek. Moment. Muszę się wody napić. Już chwila jestem, bo wodę trzeba pić, więc ile jest osób? O, 900 osób. Mało, ale spoko. Może będzie spokojniej. Aczkolwiek, żeby to miało też odbicie nie takie na minusy w wpłatach, nie? Aczkolwiek ja już mówię, tyle myśmy nazbierali tych pieniędzy, że to jest totalne szaleństwo. Golden, 25 zł na dzieciaczki, pozdrawiam. Czekaj, może to mojego ryjoka zasłania, to może dajmy to w tą stronę. Kiedy odcinek na głównym kanale? Wtedy co zawsze, więc dziwne pytanie. A jak nie będzie, to trudno. Spokojnie to na Discordzie. A kurde, widzisz, Stachowicz. PS3 opłaca się naprawiać. Mam takie i ma zwarcie na kondensatorach GPU. Masz pewnie usterkę GPU.
jeżeli to jest model CHC, wstecznie kompatybilny, posiadający 4 porty USB. Wow, pizza dotarła, trochę zimna, ale zjadliwa. Dziękuję, na dzieciaczki. A, chodzi Ci o koszulkę, bo my koszulki pola masowe oczywiście wysyłamy osobom, osoba, która będzie na pierwszym miejscu, zgarnia koszulkę. Przy czym, czekajcie, bo to jest tekst. Smyku, na dzieciaki. Dzięki. Czekajcie. Jak to kliknąć? Ja nienawidzę tego OBS-a. No nie umiem tego zmienić, ten tekst. How dare you? Cel, moment. Ogólnie, wszystkie osoby, które przekroczą, jeżeli im się uda, 500 zł wpłat, to ja od siebie dodatkowo daję tą wartość dodaną. Koszulka będzie wysyłana, więc każdy później po live, jak ktoś przekroczy 5 stówek, potem wysyła nam na maila potwierdzenia wpłat, my to sprawdzamy, weryfikujemy i jeszcze dodatkowo dajemy koszulkę. Więc zapraszam do wpłat. Więc w soku? Chyba tak, na dzieciaczki. Dawaj, panie Spox. Pewnie, że damy. Damy. Chcę ten tekst zmienić, bo jedynka z wpłat. Zresztą ci, co wpłacają najwięcej, tak wiedzą, jak to działa. Najwięcej gadają ci, co nie wpłacają. Ramones w tytule live'a jest napisane, co będzie jego przedmiotem, więc... Wow. Hack the Milk, siema. Muszę trochę tutaj naoliwić się, nawodnić się. How dare you, tak. Słuchajcie, żeby zrobić Frankensteina w takiej konsoli, to, no bo właśnie, może przyjrzyjmy się od początku, trochę pospieszyłem się. To jest model CHA. Czy wiecie w ogóle, co jest największą zaletą posiadania konsoli CHA? Jest tu ktoś na czacie? Kto wie? Czekam na komentarz. Tylko nie mówię o ludziach z Discorda, bo dzisiaj pytałem i mówiłem, co jest grane. Także patrzcie, to jest konsola PS3 CHA, ta prawdziwa japońska. W czym ona jest lepsza aniżeli CHC europejska, która też miała 4 porty USB? W czym ona jest lepsza? Na łakocie. Dzięki. Piotrek, dzięki. Jan, dzięki. Ma PlayStation 2, hardware'owa obsługa PS2. Emulacja gier z PS2. Piotrek 89 napisał. No i właśnie to jest najpiękniejsze. Słuchajcie, Piotrek, jesteś w błędzie. Ta konsola... Jagoda Serwis DE. Zobaczcie, komputerowy serwis będzie. Zapraszam, wbijajcie, poznawajcie. Więc tak, model CHA to jest ta pierwsza prawdziwa rewizja, która wychodziła w 2005-2006 roku. Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Haircut. Dzięki. I ona posiadała nalutowane komponenty z konsoli PS2. W tamtych czasach każdemu zależało, żeby jak przechodzisz z PS2 na PS3, no to kurde, normalne było, że ona będzie wstecznie kompatybilna i te gierki z poprzedniej, dzięki bardzo, te gierki będą normalnie działały, nie? Bo tak jak ktoś posiadał Playaka 1, kupiłeś Playaka 2, gierki działały i mało tego, gierki na PS2, źle mówię, na konsoli PS2, grając w gierki z PS1, miałeś jeszcze opcję wygładzania krawędzi, no ładniejszy obraz, no super było. Moja pierwsza tutaj wpłata od niedawna, oglądam ten kanał, zbiórka na dzieci, tutaj, to super pomysł, dzięki, zapraszam. Mruwa przez zwykłe. No i potem Sony wydało właśnie trójeczkę, pierwszą generację, tam dużo było komentarzy, artykułów, że Sony dokłada pieniędzy do produkcji tych konsol, bo to są zaawansowane kombajny, gdzie sprzedawali to. Dzięki, każda dyszka jest ważna. Gdzie sprzedawali konsolę, liczmy za, ile ona wtedy kosztowała na premierę? $500? Liczmy, że 500, tak strzelam, nie? A że wyprodukowanie tej konsoli wychodziło ich z 600, więc oni stracili. Andis, standardowo na dzieciaki życzę udanej operacji. Dzięki, Andisie. Nasz top donator. No i oni wtedy właśnie dokładali hajsów. Dlaczego? Bo to wszystko było drogie. Nie dość, że same procesory, nowa technologia, do tego jeszcze problem z kompatybilnością wsteczną, czyli gierki z PS2 normalnie nie działały software'owo, więc nalutowali sobie te 3 układy. To jest pamięć VRAM,
plus nalutowany, zunifikowany procesor Emotion Engine z tym Graphic Synthesierem, to jest dziwne słowo do wypowiadania, więc ten układ jest hardware'owym PS2. No i my w Europie później, dziękuję, i my później oczywiście w Europie dostaliśmy model CHC, który już nie ma prawdziwej hardware'owej wstecznej kompatybilności. To o to chodzi, nie? Dlatego na tych konsolach gierki z PS2 działały super, natomiast te europejskie konsole CHC, tak najprościej mówiąc, miały problem z tym. Pozdrawiam i na dzieciaczki, Kasia i Przemek. Ekipa od koszulki z minionkiem, z Hauderiu. Także mają podesłać do nas koszulki, będą nagrody, więc super. No i widzicie, my w Europie dostaliśmy trochę odgrzewanego kotleta, który odpalał te gry z PS2, ale nie do końca. Miał problemy. Kurde, ale wpłat. Ale leci ładnie. 1000, dzięki. Więc ta konsola jest naprawdę wartościowa. To jest taki biały kruk wśród konsol, bo tego jest mało. Jeszcze w takim stanie. No i niestety, rok 2005, przełom tam 5-6, dyrektywa ROSH, dyrektywa ROSH. Smutno ci, Kofi, chyba dalej w tym aucie jedziesz, więc daj gazu i siadaj i piwerko odpalaj. No i wprowadzili dyrektywę ROSH, nakaz używania wiadomo jakich lutowi. Nie składam komputeru, więc dzięki za wpłatę, natomiast to nie dla mnie. No i to się odbiło czkawką. Pierwszym tym takim dzieckiem, nie wiem jak to nawet nazwać, z problemami był Xbox 360. Ta konsola najbardziej dostała po tyłku, bo to był rok 2005, potem ta konsola i wszystko się psuło na potęgę. I to jest w ogóle fart, bo w sumie nie wiemy ile ona od nowości podziałała, ale liczmy, że może 10 lat było. Jak to się w ogóle przekłada na obecne czasy, że kurde, kupujesz PS5, mija 2 lata, miesiąc na przykład, pach, siadło coś. A taka konsola potrafiła działać 10 lat, 15 lat. A my ją dzisiaj stuningujemy. Dzisiaj, przedmiot dzisiejszego live'a, czym będzie? Frankensteinem, czyli Mario, pozdrawiam, dzięki. Dzisiaj zrobimy taki myk, że wylutujemy RSX-a, kartę graficzną w technologii 90-nanometrowej, usuniemy ją, wlutujemy tu nowszego RSX-a, w tym wypadku 65 nanometrów, później będę tłumaczył o co chodzi. Dodatkowo przeprogramujemy Syscon. Syscon to jest układzik, to jest taki kabec od laptopa. W nim siedzi, to jest kontroler wejścia, wyjścia, plus ma wsad indywidualny. On jest przypisany do CPU, do BIOSa i można w nim zmienić pewne linijki kodu i dzięki temu będziemy mogli użyć nowszego RSX-a. W tamtym roku na początku był temat o Orbisie, o takiej płytce, którą lutowałem w tym miejscu, 7 kabelków, pyk, działa. Czasy poszły do przodu i można odczytać z Syscona i to ma swoje w zasadzie tylko i wyłącznie plusy. Raz, że możesz odczytać kody błędów, zobaczyć ile konsola godzin przepracowała, możesz nawet zmienić zmienne pracy wentylatora. Wszystko można zrobić, jak się wie, jak to wykonuje, prawda? Zaraz dam Bzykowi, moment. Konik coś napisze, bo mi uciekł. Czekaj, już się mam. How dare you, ty. Ty dodaj jako moderatora. Masz, Bzyku. Siema. No i dzięki właśnie Sysconowi możemy dużo pogrzebać i ogarnąć właśnie obsługę nowszego RSX-a. Także teraz tak. To się nagadam. Trzeba się nagadać, żeby to wytłumaczyć mniej więcej, co jest zgrane, bo ktoś wejdzie i mówi, po co ty to robisz? I słuchajcie, standardowo w dawnych latach o co chodziło? Robiło się reballing. Konsola dostawała iloda, żółta dioda śmierci, 3 sekundy odcinają. Żółta, czerwona, dioda, mruga, konsola off. Spoko. Trzeba było wylutować układ, z powrotem wlutować, zrobić reballing. Jak ktoś nie umiał, robił reflow, czyli wygrzewał cały laminat. Taka konsola wracała do gry na pół roku, rok, 2 lata, nawet komuś to działało, a często działało to tylko miesiąc. Sporo tych konsol dostawałem po innych serwisach, gdzie ktoś robił reflow. Kłamali, że robili reballing, a już nieważne. Kasowali ludzi za spore pieniądze za te lutowania. Ja wtedy robiłem reballing, wymiana spoiny, lutowie, pach, wlut. Konsola często działała 2 lata, 3 lata. Nawet i mam klientów, z którymi gdzieś tam byłem w kontakcie, że po 4 latach konsola działała po rebalingu, więc to było fajne. I to było wtedy. Wiadomo, mamy teraz erę PS4, już teraz PS5 w zasadzie, nie? Zaraz będzie PS4, PS5 Pro, dajmy na to. A już nie wybiegajmy za bardzo. I przez to, że
do tej pory nie było takiej skutecznej metody na ożywienie tej konsoli, bo chodziło o co? O gwarancję. Mnie krew zalewało to, że chcesz komuś naprawić sprzęt, bierzesz za to pieniądze i nie możesz dać na tą usługę długiej, sensownej gwarancji, bo to stanowi problem. W tym wypadku, kiedy wlutujemy tego RSX-a z tej płytki, gdzie on się o wiele mniej nagrzewa, mniej prądu pobiera, do tej konstrukcji z bardzo fajnym, grubym chłodzeniem, okaże się, że to jest taki jeden uniwersalny, jedyny słuszny złoty środek na usunięcie dokładnie tej usterki, a tym bardziej, że to jest cech A, to powiem Wam, dopiero tak dzisiaj sobie pomyślałem, że kurde, chciałbym mieć konsolę w wersji cech A, tej prawdziwie japońskiej. Tylko po to, żeby ją mieć, bo umówmy się, wiele osób nie posiada tych konsol po to, żeby grać na nich. Nie. Ludzie trzymają, bo chcą mieć kolekcję, szafy z tymi różnymi konsolami retro. Spoks, czy konsola ruszy w ogóle, skoro na Japonię idzie 100 V? Bardzo dobre pytanie, zaraz wytłumaczę. Więc to jest wartość kolekcjonerska i to trzyma cenę, a to tylko będzie rosło. Co do konsol, czy to nawet, liczmy, że PS3. W PS3 wszędzie na całym świecie był produkowany jeden, jedyny słuszny model zasilacza. I zasilacz, ten wbudowany do konsoli, obsługuje zasilanie prąd od 110 do 240 czy tam 230 V. Rozumiecie? Nieważne, czy ona jest z Chin, Europy, Azji czy Czech, dajmy na to, nie? Tam jest zawsze ten sam zasilacz. On ma tolerancję, ten zakres wejściowy jest szeroki. Masa ludzi, którzy kupili sprzęt na przykład z Japonii, taka jak ta na przykład, co robią? Dokupują przetwornicę, żeby ona ci podniosła i tak dalej, nie? Nie trzeba. W konsoli PS3 jest zawsze jeden zasilacz. Tak samo jest w PS4 i w PS5. Nie było zasilaczy na rynki japońskie, które miały inny prąd wejściowy. Także te wszystkie... W Sony pomyśleli o tym. W Microsoftie, powiem szczerze, nie pamiętam, ale w Sony zawsze jest tak samo. Podoba mi się podział. Tak, więc słuchajcie, żeby nie tracić czasu, bo... To jeszcze jedno pytanie. Znasz może kobiety tak ogarnięte w elektronice jak ty? No dobra, może nie aż tak, ale... Co by robiły rebaling? Może są takie na czacie. Wiesz co, z kobiet lutujących w Polsce nie kojarzę. Na polach masowych... Kurde, nie wiem, czy nie było jakiejś dziewczyny. Ale jeżeli chodzi ogólnie o kobiety, które lutują o wiele lepiej ode mnie, wpisz sobie Jessa Jones, dopisz do tego iPhone, iPad, Enter na YouTubie. Zobaczysz kobietę, która ma 60 lat, może ciut mniej, ale około 60 jest. Co ona odwala? Masakra. Ona lutuje iPhony, iPady, procesory w iPhone'ach. Robi to tak. I on kształci ludzi, robi szkolenia płatne, także ona jest taką, można powiedzieć, ciocia klopcia Louisa Rossmana. To są czasy, kiedy to już tak 8 lat do tyłu oglądałem ją i można się wtedy było od niej mega wiele fajnych rzeczy dowiedzieć. Nie wiem, czy nagrywa jeszcze, mam nadzieję, że żyje, więc wiecie jak jest. Dobra, teraz tak. Z tej płyty trzeba wylutować RSX-a. On jest podpisany jak? W tym wypadku, no, od dziadu. Pyk. No, widzicie, optyka nie chce działać. Nie ma, nie będzie. How dare you? O, no nie rób mi tego, ręcznie sobie ustawię. Tu jest RSX technologii 65 nanometrów, podpisany CXD 2991 EGB. I co zrobimy w tym wypadku? Najpierw ustawię nagrzewanie tego laminatu, a w międzyczasie zajmiemy się programowaniem Syscona, żeby nam się robota zazębiała. Na dzieciaki, dobra robota, pozdrawiam. Także zapraszam, mamy 1050 zł, mam nadzieję, że dzisiaj zbierzemy z 2000. Zobaczymy. Więc czekajcie, ja tylko sobie cyk, ustawię tą płytę, odpalimy nagrzewanie i zaraz zrobi się wolniej. Trochę się przymknę, bo jak wypowiem zbyt dużo słów, to wiecie. Witam, Łukasz od latającego Asusa. Pozdrawia, jeszcze raz dzięki, wszystko fachowo. Ej, co to jest latający Asus? Łukasz, wpłać jeszcze dyszkę i wytłumacz. Nie pamiętam. Latający Asus. Co, rzucałeś nim przez okno? Ej, nie pamiętam. Turbodziurę mam w głowie, ty. Ej, bez hitu. Nie pamiętam. Norbert, pamiętaj o papierach na jutro. O, mój praktykant. Dobra, spoko. Jak płacisz jeszcze dyszkę, to będą na jutro. Jak nie wpłacisz, to nie będzie. Dobra, odpalamy zasilanie, cyk. Płyta się nagrzewa, zobaczmy na podgląd. Widać naszego RSX-a, widać mojego paluszka, pyk.
Dajmy mu trochę światła. O. Aha, dobra. Jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Trochę pomniejszmy tą scenę. Cyk. I w tym wypadku będziemy dążyli do tego, żeby dołem tylko wylutować RSX-a. Nie chcę go nadmiernie nagrzewać. Wiecie jak to jest. Komponenty elektroniczne nie lubią wysokiej temperatury. Semaneiro. Pozdro z Andraichu. Kurde, coś ty napisał. Andraichu. Lecim na dzieciaki. Dziękuję. Także w przypadku komponentów elektronicznych trzeba lutować, to jest moje zdanie, wiele osób się z tym zgodzi, możliwie najniższą temperaturą. Także tutaj będę nagrzewał laminat od spodu tak długo, aż cyna się już upłynni i ściągnę. Nie będę nagrzewał górą, bo nie chcę skracać żywotności RSX-a. Na rozwój kanału, no i po Discorda, #WDK. Dziękuję. Także, dobra, płyta będzie powoli rosła w temperaturę, a my teraz musimy, słuchajcie, podlutować się po to, żeby odczytać kody błędów. I teraz tak, jak to leciało? Czekajcie, Syskon jest, w ogóle zoom zróbmy, patrzcie, bo ja tak nie pokazałem, sorry. Może niektórzy chcieliby zobaczyć, patrzcie. To jest właśnie płyta COG. Europejskie konsole CHC, te co my mamy wszędzie dostępne, czteroportowe, czy kto ma, to ma, nie? Ja też nie mam, żeby nie było. Sprzedałem. To jest wersja COG 002 na Europę. A Japonia miała COG 001. To jest właśnie ta PS2 dodatkowo nalutowane. To są 3 układy BGA dodatkowo wtrynione. No i jeszcze właśnie, i mamy dodatkowo ten mostek. W konsoli CHC nie ma go, więc przepraszam, 4 układy dodatkowe. 4, tak. Reszta jest praktycznie bez zmian. No i co musimy teraz zrobić? Musimy tego dupka przeprogramować. Parę lat do tyłu pojawiły się pierwsze informacje w internetach, jakoby ktoś oddał konsolę do Sony na gwarancję, wróciła po gwarancji, po naprawie gwarancyjnej przez Sony i ktoś ją rozebrał i okazało się, że RSX, który siedzi na płycie głównej, to już nie jest ten oryginalny, gówniany w technologii 90 nanometrów, czyli podpisany CXD 2971. O, to jest słowo klucz. 2971. Jak jest 2971, to jest do dupy, bo to jest 90 RSX. Tylko miał tego RSX-a na przykład 65 czy tam 40, nie? No i zaczęli się przyglądać tym płytom. Nagle się okazało, że od spodu laminatu jeden z rezystorów w ogóle, jeden z rezystorów jest wlutowany pod kątem 45 stopni. I tutaj będziemy robili taki mod. Ja Wam wszystko pokażę po kolei. Co tam piszecie? Wywalasz nektokiny? Nektokiny to swoją drogą. Oryginalnie tutaj są kondensatory nektokin. Natomiast no jakieś takie obłe trochę. Spoks, a miałeś taką akcję, że dostałeś jakiś ultra sztos? Co się zepsuło? Jaką spinę? Nie. Kolekcjonerskiego sztosu nie miałem. Mało ludzi daje takie sprzęty. I co do nektokinów. Ostatnio mieliśmy konsolę z... chyba z tego... nad USA. No, to duże. Kanady, dajmy na to. I były inne. Nie były nektokiny, bo to jest producent. Mówi się potocznie, to są kondensatory marki Nektokin, wiadomo, ale to się potocznie inaczej mówi. A tam była inna marka. Nie pamiętam, co było napisane, ale coś innego. Co do nektokinów, w takim modelu ja zawsze klientów pytam, czy zmieniamy nektokiny. Jeżeli ktoś teraz się zdecyduje, zapłaci mniej. Jeśli te nektokiny się wywalą za rok, 2, zapłacisz więcej. Dlaczego? Bo trzeba konsolę znowu całą rozebrać, trzeba wszystko na nowo przygotowywać. Sporo roboty. Ale to już później. Teraz tak, żeby podlutować się do tego układu, trzeba użyć tłumacza. Tłumaczem jest oczywiście adapterek z USB na... Brakuje mi teraz słowa, zapomniałem. To jest co? Jaki to jest protokół? Zapomniałem. Ja na nie pamiętam, głowa mnie boli. Tak czy siak, musimy się do niego podłączyć. UART, no dobra, UART. Przypomniałem sobie. To jest tłumacz z USB na UART. Musimy podlutować się pod te kabelki. Możemy to przeznaczyć na dzieci w Palestynie.
Ale co przeznaczyć? Bo nie rozumiem. My aktualnie zbieramy na polskie dzieci. Nie będziemy tutaj robili licytacji, które lepsze, które gorsze. Umówmy się, żyjemy w Polsce, zbieramy na Polskę. Takiego jestem zdania. Nie każdy się musi z tym zgodzić. Mamy demokrację ponoć. Chyba. Tak, napisaliście teraz UART, tak już mnie poprawiliście. Pozdrowienia z Redy. Jutro F1 w Teksasie. A widzisz, to jutro, kurde. Widzisz. Teraz tak. Musimy się podlutować. Mamy takie punkty. W tym miejscu jest pierwsza masa. Tu jest zapewne sygnał transmit. Tu jest receive. A tu jest sygnał diag. W sumie mogłem wam to pokazać, no ale poczekajcie. Polutuję, wam pokażę, o co chodzi. Trzeba się podlutować 4 kabelkami w zasadzie, żeby się móc podłączyć do tego dupka, bo bez tego ta robota nie przejdzie. Warunkiem koniecznym jest przeprogramowanie Syscona. Trzeba go wprowadzić w odpowiedni tryb, w okno pracy. No, trochę zabawy jest i przy okazji dowiemy się, jaka jest usterka tej konsoli. W dawnych czasach, kiedy nie było UART-a, czyli tłumacza tego wszystkiego, nie wiedziałeś, jaki jest problem faktyczny konsoli. To wszystko się spotykało do tego, żeby zrobić reballing. Ruszy to fajnie, nie ruszy, oddajesz nienaprawione. W tym momencie jest, można powiedzieć, możliwość odczytu kodów błędów z konsoli, która zdechła. No i zobaczcie, gotując 4 kabelki, cyk, zaraz będziemy mogli się podłączyć do niej. Jessa Jones, tak, Jessa Jones. Czekajcie, jeszcze podleję topnikiem układ, żeby nie było. Pyk, niech się nagrzewa. A w sumie nie pokazałem wam, sorry. Niektórzy chcą to widzieć, nie? Topnik, najważniejsza sprawa. Pyk. O. Niech się nagrzewa. Trochę mi się to gorąco zrobi. O, gdzie lecisz? How dare you? Sinusie ty. A sinus jest? Nie ma sinusa? Gdzie jest ten prywaciarz? Szybko go tu przywołajcie do tablicy. To ja dałem wam cech A. USA wersję. To może inna konsola, nie wiem. Łukasz Płoski. Gdzie mój frank? Właśnie, widzisz, Łukaszu, zastanawiałem się, komu jeszcze nie ogarnąłem franka zaległego. Czyli dobra, jutro ci będę robił. Tylko przypomnij się. Bo dzisiaj robiłem taką, która była w tamtym miejscu bardzo długo. Więc nie jesteś gorzej potraktowany. W Spoxu, co jest popsute w PS3? Żółta dioda śmierci, Ylot. Także będziemy robili mega unikalną konsolę. Czy można prosić o link do Discorda moderatorów? Nie rozumiem tego pytania. Musisz być wspierającym. Jak będziesz taki jak Killer Runo, Zielony, Sylwester i inni, no to wtedy sam zobaczysz tego linka. Trzeba wspierać. Nic za darmo. Zobaczcie, już tam zaczyna dymić się ten topnik. Musimy złapać chwytak. Chwytaken. Gdzie on jest? Żeby mi tutaj nie uciekło. Krzychu, na dzieciaki. No widzisz, dzięki. Grosz do grosza i będzie. A jeszcze chwila, bo te wpłaty. Ostatnia wpłata. Nie, nie to. Dobra. Idziemy tykać układ. Zobaczymy, czy on pływa, czy nie. Mamy 180 stopni. No i na razie, wiecie co, nie tyka, a już paruje. Cześć, wiesz może, czy przyjaciele wysyłają stelaż do minionka L2 osobno? Pozdrowionka. Jacy przyjaciele? Nie rozumiem. Nie kumam tego pytania. Bez kitu. Jak tak robisz te franki, to ogarniesz mi kredyt w frankach? Ty już masz jeden, więc cicho bądź. How dare you? My friend z Chin. Skąd mam wiedzieć? I słuchajcie, ja nie jestem za tym, żeby ściągać z Chin. Po prostu ja wolę zapłacić więcej u Polaka i tyle. Niech polska gospodarka zarabia. Ludzie niech się bogacą w Polsce, a nie tylko liczy się, aby taniej było. Wpadaj. Wpadaj.
Więc tak jest moje zdanie, bo nie wiem ile kosztuje statyw w Kate Media, bo na pewno mają go na stanie. Pewnie jest droższe, jakieś tam 40% więcej niż u Chińczyka, ale wiadomo, ty masz podatek VAT dochodowy, no to powiększa cenę plus marża sklepu, która tam wynosi pewnie z 10%, tak strzelam, nie? Ale jest tak, że zamawiasz dzisiaj u nich, za 2 dni masz. Kopci się. O, pływa, patrzcie, rusza się, jest gitara. Mam rękawiczki, zobacz, tylko że jest pewnie opóźnienie we wpłacie. Gdzie jest ten? Moment. Już przegapiłem chwytak. Gdzie ja go dałem? Kurde. No moment. O. Tak go zabiorę. Bo jednak... Chwila. Podgrzewacz JBC jest o tyle problematyczny, że kurde... On strasznie... Jak już później złapie to okno pracy, takie właściwe, to ta płyta pływa. Przypominam się, Szymonie, dzięki. Zobaczcie, jak ta cyna pływa. Coś wam pokażę jeszcze, patrzcie. Tu wszystko teraz, o, cyk, widzicie to? Z tej płyty wiadomo, nic nie potrzebne jest. Nawet mostek, patrzcie to, ale jaja. Dosłownie, tu wszystko pływa. Procesor możemy wyciągnąć, o. Czaicie? Gniazda. Wszystko. To jest mega. Cewki. Patrzcie. Ma tyle mocy, że sobie z tym bez problemu radzi. Na przykład grzejąc na podgrzewaczu od Jowy, aż tak się nie da. Więc ten podgrzewacz ma swoją przewagę, no ale oczywiście jego cena jest razy 2 czy 3, więc coś za coś. Dobra, zabieramy tą płytę. Ło! Upuściłem tą płytę na podłogę, oderwało się z niej trochę elementów. Nieważne. Tak czy siak, najpierw zajmijmy się naszym RSX-em. Nasz RSX jest u mnie w dłoniach. W takim wypadku warto jest mieć rękawiczki, bo to wszystko jest mega gorące. Układ ma, myślę, z 200 stopni lekko. W sumie możemy zobaczyć na termowizji, czy pokaże nam temperaturę wysoką. Czekajcie, bo mnie gardło trochę boli. Oho, za wysoka temperatura. Termowizja. Ustawmy. Nie. Ten układ ma więcej niż 100 ileś tam stopni. A nawet go nie łapie. No dobra. W takim układzie... Co tam jeszcze przecie? Ja sobie kupiłem CHA z czarną ramką bez Wi-Fi. Wiesz co, Danielu? Ta z czarną ramką to raz spotkałem taką i to była konsola z Kanady. I tam nie było Wi-Fi. Teraz tak. Programowanie Syscona, czyli tak, kabelki podlutowane. Oddalmy perspektywę. Spoks, ty prywaciarzu, co już tam psujesz? Będę naprawiał PS3, CHC. Przepraszam, CH Japończyka. Programator musimy podłączyć i dać do płyty jeszcze zasilanie. Mam tu specjalnie przygotowany kabelek. Taki długi, że o, patrz. Łukasz Paw. W opisie Asusa było, że podczas imprezy mecz chcieliśmy obejrzeć i upadł. Pozdrawiam. Kurde, takich opisów trochę do nas trafia. Nie pamiętam teraz, ale dziękuję stary za wpłatę. Dzięki. Dzięki. I tak, musimy podać zasilanie z linii 5V. Odpalamy mu on. Daj mu prąd. A czekajcie, jeszcze chwila. To nie takie hop-siup. Cyk. Powoli przebrniemy przez to. Jest zabawy, ale co się nie uda? Uda się. Na Discordzie zrobiłem 2 Frankensteiny teraz, wczoraj i dzisiaj, czy jakoś tak. Więc tutaj też powinno się udać. I tak, podając zasilanie, diody na przejściówce powinny się zapalić. Dorota, Paweł i mały Tymsonek, pozdrawiamy i życzymy dużo pozytywnej energii. Dzięki. I teraz tak, USB. No gardło mnie drapie, przydał mi się jakiś cyjanek czy tam co. Na gardło, ale nie mam. Nie kupiłem dzisiaj, więc słabo trochę. Podepnijmy USB. Bach.
Poczekajcie, tu. I zaraz przejdziemy do command line. Pobawimy się w hakierostwo. Zobaczymy, czy się uda. O, rozłączyło się. Come on, działaj, baby. Czyli podłączone. Teraz tak, CMD odpalamy. Niech ja tylko jeszcze sobie wyznaczę jakieś okno, żeby Wam tutaj to pokazać sensownie. Lewy monitor, pulpit lewy, to niech będzie cyk. O, w OBS jak to ładnie, szybko działa. W Streamlabsie wydzielenie takiego okna to jest po prostu strasznie drętwe. CD, dwukropek, Enter i znowu strzałka do góry, Enter. Ja mam w katalogu, na dysku C mam katalog PS3. CD, PS3, Enter. Enter, wchodzimy do tego i trzeba odpalić specjalny skrypt, który uruchomi Pythona w odpowiedniej wersji, bo przez to, że mam nainstalowane programatory TENS i inne, no to jest sporo bajerów, opcji i Krzysiek z Console Craft, Chris, pomógł nam z ustawieniem tego, czyli wpisuję teraz 1.bat, daję Enter i zaraz będzie, o, Krzysiek nam pomógł, porobi co trzeba, ja się na tym nie znam, nie muszę się na tym znać, nie lubię tego. No i pozdrawia Chris z Console Craft, jego strona. Także jak macie jakieś konsole, pady do napraw, ta strona internetowa, możecie wbijać do niego. I teraz tak, musimy się połączyć z Syskonem. Trzeba wpisać odpowiednią komendę i ja nie pamiętam tego na pamięć, ale można sobie tak to wszystko poustawiać, żeby sobie ułatwiać pracę. Więc teraz zaznaczasz, klikasz prawym, Enter i wpisujemy AUTych od Authorization. Jak będzie fajnie, to będzie Successful. Mamy Successful. Jak mamy błąd, to zamieniamy receive transmit na przejściówce, bo czasami pomylone są te sygnały i rozpiska w internecie jest kulawa. No i dobra, mamy to. I są dwa tryby programowania tego, podłączenia się do tego Syskonu. Zewnętrzny i wewnętrzny, ten external, internal, są dwa poziomy. Trzeba wejść w tryb internal, żeby w ogóle móc mu zmienić te zmienne do obsługi RSX-a, tak najprościej mówiąc. A trochę tego klepania będzie. I teraz tak, musimy zaznaczyć wszystko, co jest tutaj. I teraz tak, kopiuję sobie, pach, pach, pach. I dajemy Enter. I musimy wyłączyć zasilanie. I patrzcie, wyłączam. Może tak wysyłka była do Holandii. Sam zamówiłem kuriera. Coś kojarzę. Włączamy zasilanie. I piknęła 3 razy. Słyszeliście, mam nadzieję. To jest dobra oznaka. I teraz musimy dać exit. Pyk. Exit. I teraz możemy go wywołać z komendy internal. A internal jest dodatkiem literki F. Bo masz CXR, a F to jest internal. Wchodzimy w tryb internal. Znowu out. Czekamy. Successful. I teraz musimy poprawić sumy kontrolne, bo niestety ta konsola w tym momencie jest cegłą. Ona się już nie włączy. Dopóki nie poprawimy sum kontrolnych, to jest problem. No i w tym wypadku wpisujemy EEPC sum. Enter. I patrzymy, co on nam tu wywali. I zobaczcie, mamy podane, że w adresie 39FE powinien być taki ciąg znaków. To jest ten system szesnastkowy, czy jaki, odwrotny, szmery, bajery. Co tu się dzieje? Kiedy następna strzelanka na Discordzie? Myślę, że my teraz mamy na Discordzie działy różne, nawet Quake 3 uruchomiony. Strzelamy sobie raz na jakiś czas, także no dzisiaj już nie dam rady, bo live będzie pewnie długo, ale jutro. Teraz tak, żeby nie zgubić wątku. Wpisujemy. Muszę popatrzeć się na to, bo można to robić z automatu, jak ktoś jest tak mądry, albo to sobie przygotowujesz, zapisujesz do plików, albo możliwości jest wiele. Więc tak, wpisujemy. Wiecie, co trzeba wpisać? Żeby poprawić sumę kontrolną, bo chodzi o to, że teraz suma kontrolna jest 0,100. Jest błąd, nie? I robimy tak, W spacja 39 FE z dużych, spacja i musimy odwrócić znaki, czyli od końca. I tutaj mamy 38 0F. No i wpisujemy teraz 38 spacja 0 F i Enter. Dobra, i teraz dajemy 2 razy do góry na EEPC sum i Enter. I albo jest tak jak teraz, jest wszystko już ok, bo nie mamy informacji, że suma taka
Bo jak jest informacja sum, dwukropek, jakiś, coś jest podane, to jest do dupy, a kiedy mamy właśnie tak jak teraz, to znaczy, że jest wszystko ok. I teraz robimy exit, cyk i wyłączmy zasilanie z konsoli. Ściągamy zasilanie, czekam chwilę, znowu podpinam zasilanie i ona teraz już nie piknęła 3 razy, więc my ją w tym momencie jesteśmy w stanie w ogóle wybudzić. Możemy ją uruchomić z włącznika, ewentualnie nawet za pomocą komendy z konsoli. No i teraz co robimy? Słuchajcie, musimy wpisać stringi, jak te majtki, nie? Które są pod ten układ. Poczekajcie, ja tu szukam, gdzie on był. Gdzie ty jesteś? How dare you? To, czy nie to? Nie, nie to. Jak zwykle nie wiem, gdzie to jest. O, dobra, jest. I słuchajcie, dla konsol cech A, cech B, cech C, stringi mamy oczywiście tutaj. Ja sobie tak w skrócie wpisałem i zobaczcie. Normalnie to jest tyle, żeby ten syskon zaczął działać. Tych dalszych nie używamy, bo może być kicha. I teraz tak. Musimy się znowu zalogować. Pyk, out. Czekamy, aż on wejdzie do środka, do trybu tego wewnętrznego do programowania. No i teraz wklejamy to, co było podane właśnie tutaj. I oddzielne są stringi do RSX-a 40 nano, 65 nano, 90 nano. I dobra, cyk i enter. I sobie jakbyśmy przewinęli do samego początku, to patrzcie, ja sobie zrobiłem tutaj, jest podane tutaj do 40, do 42 wersji, do 65 i tak dalej. I teraz tak, to mamy i musimy znowu sprawdzić sumę kontrolną, bo suma kontrolna się w tym momencie rozjechała, czyli znowu i PC sam. Jest to takie nudne klepanie tego wszystkiego, no ale niestety tak to działa. Dycha to podobno była podstawa za dawnych czasów. Pozdrawiam. Dzięki za wpłatę. No i zobaczcie, mamy problem. Musimy znowu sumę kontrolną poprawić. I teraz co się dzieje? 34 FE. No i klepiemy. I teraz tak, W spacja 34 FE spacja 15 spacja 5F. I Enter mu dajemy, nie? I znowu do góry raz i PC sam. Sprawdzamy sumę kontrolną i znowu zwracamy uwagę na to, co on nam zwróci. I znowu jest... Dobra. Poczekaj, żeby nie schrzanił niczego. Dobrze wpisałem? Jeżeli tutaj źle wpiszę, to mogę z konsoli zrobić cegłę. I wtedy już jest niemiło. Niemiło. Ok. Witam szanownego Spoxa. Jutro biorę TPS 3 CC. Zrobisz film o niej. Naprawdę fajnie by było. Nie ma czegoś takiego, że bierzesz nagle, ja zrobię film. Nie, to ja decyduję, więc tutaj nie ma narzucania komuś okna pracy. Więc ja mogę coś zrobić, ale nie, że mam to zrobić. Ale o CHC nie. No, nie będzie filmu o CHC, to Ci gwarantuję. Jest w planach tylko jeszcze jedna. I teraz tak, kolejna linijka. W spacja 32 FE spacja 20 18 Enter. I znowu sprawdzamy sumę kontrolną. No i jest gitara, zobaczcie. Już w tym momencie nie mamy tej zwrotnej informacji z sumą, nie? Jest wszystko gitara. Namówiłeś, w poniedziałek mam deadline, więc wiesz. No to kurczę, młody. Jutro witam Ciebie i kończymy praktyki. Opisane elegancko. Ok. I teraz, jeżeli byśmy już mieli zalutowany RSX, to ta konsola mogłaby się uruchomić. I patrzcie. Włączymy ją tak czy siak, zobaczymy. Ale to jeszcze moment. Co się będzie działo i w tym momencie sprawdźmy kody błędów. Wpisujemy rlog, enter i to jest najważniejsze. To, co jest tutaj podane, jest kod błędu, ten, jak się nazywa, te stepy, kroki. 80 to już jest konsola uruchomiona i wyrzuciła 20, 22. No powiem Wam, że kod błędu jest mocno niefajny. Przyznam szczerze, że dawno takiego nie widziałem. Trzeba będzie internety włączyć i sprawdzić w ogóle, co jest grane. Chwila, moment. Niech ja sobie wczytam error codes.
O, może tak, będzie widać. Tam było ile? 20, 80, 22. Kod błędu pod Fatal Errors 2022 DVE. No, szukamy dalej. F3. Multi AV Controller for bla bla bla. I oni tu opisują, że no co to jest o PS4? Czy to powinno być o PS3? Czekajcie, żeby nie było. Nie, ResXCell, dobra, jest ok. Error code. GLOT. Early sign of GLOT. Spokojnie, Spox. Rozumiem, powodzenia. Spoko, ja wiem, jestem spokojny. Tak czy siak, te kody błędów przeważnie spotykają się do czego? Do błędu z RSX-em. Nawet tutaj jest podane, że jest jakiś problem z układem CXM4024 Multi AV Controller for Analog Output. I walczyłem z kilkoma konsolami PS3 CHC, gdzie był ten sam kod błędu i na przykład jednej konsoli nie postawiłem, zrobiłem wszystko dobrze, a drugą postawiłem na nogi. I według tego kodu błędu wychodziłoby na logikę, że problem jest, już Wam pokazuję, w tym układzie. W razie czego, jeszcze ostrość, żeby była, to jest układ analogowy, ten CXM4024R, że tu gdzieś jest nie halo. Możemy sobie zaraz wziąć miernik w łapę, posprawdzać rezystancję, bo może on jest spalony, niewykluczone, może nie ma zasilania, ale przeważnie wszystko, co się dzieje, zobaczcie, skąd ścieżki prowadzą, ten układ, gdzie idą ścieżki? Od tego układu, patrzcie. Wszystko idzie przez rezystory do RSX-a, więc jak będzie jakieś jedno pole utlenione, nie będzie łączyło, to brak jest połączenia, no i co? Dupa, konsola nie działa, więc życie mnie nauczyło, żeby trochę patrzeć na to szerzej. To nawet fajnie widać po layoutie laminatu. Zobaczcie, z RSX-a dołem, tu idzie, nie wiem, z 30 ścieżek, one idą do układu od HDMI do reszty, a część tego leci właśnie do układu analogowego i plus most i reszta. Więc i tak ten układ będzie ściągany. Co mogę jeszcze Wam pokazać? Że tą konsolę mogę odpalić w tym momencie. Właśnie. Gdzie jest teraz cyk? Lewy. Nie, to nie to ujęcie. Czekajcie. Lewy monitor. Gdzie jest lewy monitor? Pulpit lewy. Patrzcie. Zasilanie mam podłączone. Tylko, że mi się rozłączyło USB. Dam exit. Exit. Enter. Jeszcze raz połącz mi się z konsolą. Out. Jeśli wszystko łączy, to będzie gitara. OK, successful. I teraz wpisujemy bring up. Podnieś się, nie? Bring up. I ona przywali nam error code. Zaraz będę wiedział jaki, ale patrzcie. Wciskam. I ta konsola teraz elektrycznie już się uruchomiła. I oczywiście co zrobił Syskon? Zanotował, że jest problem. Jest jakiś problem. Power state, sequence detected, bla bla bla. I klikamy Enter. Jeszcze raz. On wszystko notuje. O, jest tutaj już error 3034. To jest akurat fajne, bo wpisaliśmy stringi pod innego RSX-a i on już to wykrył. I zobaczcie, teraz wpisujemy errlog. Prywaciarz, tak na mnie wołają, na dzieciaki, no tak. I patrzcie, co zrobił Syskon. On już w tym momencie zapisał, że jest kod błędu step 40 i kod błędu 3034. Jeżeli tutaj sobie wpiszemy 3034 F3, nagle się okazuje, że fatal booting error, bla bla bla, RSX cell communication error i jest podane, że często problem BGA, bump, wiecie o co chodzi. Problem z BGA, z układem. Przy czym w tym dokładnie wypadku jest to problem typowo z samego stringa, który wpisany jest pod nowego RSX-a, tego 65 nanometrowego. Dobra, to możemy już wyłączyć. Dajemy exit, a nawet inaczej shutdown. Shutdown. Ta komenda gasi konsolę. Dopiero teraz można ją włączyć z włącznika, w razie czego. OK, i dajemy exit. Zasilanie ściągamy. No i pobawimy się też trochę w modyfikację płyty głównej. Konsolę cech A takiej generacji z Frankensteinem robiłem dwa razy, 3 razy do tej pory. Tak strzelam, nie będę mówił, że 20 razy, 50 razy, bo tych CHC to sporo zrobiłem. Natomiast
tych konsol, właśnie CHA tych japońskich, jest mega, mega mało. Więc jest to, mówię, unikat. I to taki mega unikat. Pierwsze co zrobię, bo później zapomnę, zmiana konfiguracji rezystorów, więc już Wam pokazuję, co jest grane. Na tej płycie, słuchajcie, mamy dwie zmiany do zrobienia. Trzeba będzie usunąć ten rezystor, wtedy powiedziałem kondensatory pewnie, rezystory oczywiście. Usuwamy ten rezystor, a ten zabieramy i przesuwamy go w miejsce tego pod kątem 45 stopni, tak żeby dolny pin łączył się razem z masą płyty głównej, więc trzeba będzie laminat zeskrobać, więc idziemy teraz na minionka i sobie to zaraz cykniemy. Chodź minionek, pokażesz nam to, co jest grane. Pyk. O. Mowa o tym rezystorze. Także chod w rękę, jedyna słuszna temperatura. Dawaj sugon, działaj, bo zaraz zostanie strzała. Dobra, muszę go wyłączyć i włączyć jeszcze raz, chwila. Dzisiaj sugon nie chce się popisać swoją pracą. Czasami tak ma, że zawiesza się guzik i nadmuch 1 daje, a dla mnie 1 to jest zło. Łapki w górę. Ile jest łapek w górę? Tak strzelam, że 500. Jest chociaż tyle? Czy nawet to jest problemem? Grzejemy płytę. Dobra, ściągnięty rezystor, ściągnięty. Cyk. I teraz albo skrobiemy pensetą, albo dremlem. Co tam mamy, nie? Pozdrowienia dla społeczności ekipy WE. Dziękuję Wam. I teraz tak. Musimy trochę laminat spolerować. O, właśnie tak. No, gitara. Dmuchnijmy go delikatnie. Pyk. 594, no prawie jakbym zgadł, nie? No, przesunę sobie całego minionka, bo mi tutaj... Ogólnie wiecie, co jest pomysł, żeby minionek był z tej strony. Niedługo nam zawita ten nowszy mikroskop. Lajki, mam nadzieję przynajmniej. Ale z tej strony będzie mikroskop, bo kurde, kręgosłup mnie boli trochę od pracy pod jednym kątem. Teraz tak, co robimy? Ocynujmy to. Topnik siostro. Bach. Nałóżmy trochę cyny. I na to pole trzecie. O, właśnie tak. Ładnie jest, świetnie jest. I teraz kondensator, rezystor, sorry, to jest chyba 10-kiloohmowy rezystor. Jego trzeba zabrać. A że w to miejsce ma iść taki, no to robimy tą modyfikację. I to zostało ogarnięte tylko i wyłącznie dlatego, bo ludzie w Sony to robili, serwisanci, a później ktoś się podzielił tą informacją ze światem, ludzie zaczęli kombinować, mierzyć i to rozkminili, nie? O, zabieramy rezystor i przesuwamy troszeczkę i grzejemy. Pyk, jeszcze trochę. No, dawaj, baby. Jest piękne. I to jest cała modyfikacja płyty głównej w tym wypadku. Możemy jeszcze troszeczkę dodać topnika. Wyrównać. Andrzej Tomczyk idzie. Au, jest Andis. Dzisiaj Andis ma wolne w końcu. Rzadko się zdarza, żeby nasz top donator był obecny podczas całego live'a. I wiecie jak to jest. Jak człowiek nie zna drugiej osoby, to nie wie na jego temat za wiele, a przez to, że mamy Discorda, to sobie już możemy luźno rozmawiać o wszystkim. To jest fajne. To jest taka wartość dodana do naszej społeczności. Pola masowe na Facebooku fajnie się mają, ale na Discordzie to jest inaczej, nie? To ludzie siedzą po 5 godzin dziennie na kamerze i każdy rozmawia o wszystkim. Fajny temat. Także kto był, ten wie. Zapraszam. Dla dzieciaki pozdrawiam z Przeworska. Dzięki, Rafale. Teraz tak myjemy laminat. Cyk. Jakie wolne? Praca o 22. O, Andis, a ty nie mówisz, że dzisiaj byłeś chory, że cię gardło bolało? Ej, no A ja się tak cieszyłem.
No to sorry. To powiedz, że cię noga boli i nie wiem, i live'a oglądaj w domu. Może cię nie zwolnią. Najwyżej jednej Skody nie wyprodukują więcej. Dobra. Mazy są jak zwykle, no to KT6, bo KT6 to jest... Skąd wziąć link do Discord? Musisz stać się wspierającym na YouTubie. Link musisz wesprzeć kanał. Taka jest zasada, bo chodzi o weryfikację. O, może tak. RK. Nie wiem co tam. Nie mam pojęcia co napisać. Po prostu pozdrowienia dla wszystkich oglądających. No widzicie, dzięki. Stówka wpada elegancko. I zobaczcie, jaki jest w ogóle temat. Sony robiło taką modyfikację. Na internecie są zdjęcia, gdzie właśnie konsola pojechała do Sony. Ktoś ją później otwiera i centralnie właśnie nagle znika ten rezystor, przepraszam. Jest w tym miejscu pod takim kątem. I coś takiego robili w Sony. Czaicie? Uwierzylibyście? Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach to już nie jest za bardzo możliwe. Ale Sony wszystko może, więc chwała im za to, że w ogóle wdrożyli ten temat. A ludzie to podłapali, ugryźli. No i... A ten znowu nocami siedzi. Kurde, a ty znowu wpłacasz, więc słuchaj, wszystko jest git. Modyfikacja sprzętowa nie, hardware'owa płyty jest gotowa. Teraz płytę musimy dać gdzie? Na podgrzewacz. Nagrzewamy ją równomiernie do 150. Jarek i Agnieszka. Na dzieciaki, pozdrawiamy. Dziękujemy. Słuchajcie, podgrzewamy laminat i ściągniemy sobie RSX-a. Więc idziemy na ujęcie nie IRDA, nie Spoksiu. O, wywaliły się te, trudno. Witamy w Basic, Raxon, tam jest przypięty post w dziale społeczność tylko dla wspierających i tam jest link. Jakby nie działało, to napisz komentarz, a ja go zaktualizuję. W sumie moderatorzy też mogą wstawić link tam. Tak mi się przynajmniej wydaje, że oni to widzą. Więc chłopaki, moderatorzy z YouTube'a, wstawcie link, niech wchodzą, niech ekipa się powiększa. Jest już nas z 200. Oż kurde, siema Spox, pytanie, laptop MSI GL75 potrzebuje zrobić SPA plus PTM na CPU i GPU na CITO. Mniej więcej czas oczekiwania i standard na dzieciaki. Luigi, wyślij, nie wiem, nawet jutro zrobimy Cię w jeden dzień roboczy, także spoko. Więc nie ma problemu. Ale oczywiście to jest oferta dla Ciebie. Standardowo takich rzeczy nie robimy. Więc widzę, ile pomagasz, ile wpłacasz na dzieci. My też się odwdzięczymy. Więc nie ma problemu. Wysyłaj. Nie ma żadnego problemu. Tylko pamiętaj, dobrze spakuj, ewentualnie sam przywieź, żeby dupy nie było. Teraz najgorszy element całej układanki. Muszę to wszystko poustawiać. Jak się lutuje jedną płytę, to jest gitara. Jak się lutuje ich kilka, to powiem Wam, nie jest fajnie. Dzięki za kolejną wpłatę. Są takie specjalne uchwyciki do płyt JBC, ale jeden uchwyt kosztuje 300 zł, taki jeden mały gówniany trzymak, że on trzyma płytę. Jak ja zobaczyłem tą cenę, to mnie prawie z butów wyrwało. Ja powiedziałem, że ja nie dam tyle. Ja wiem, że JBC jest fajne, dobrze działa, no ale wolę sobie użyć moich wkręcanych śrubek, pobawić się z tym. No wiadomo, trwa to teraz, umówmy się, 3 minuty ustawiania, nie? No ale jakbym 4 trzymaki z JBC musiał zastosować, no to 1200 z cebuli. Dla mnie to za dużo. Mogę powiedzieć, że lubię wydawać pieniądze, ale chyba nie aż tak. Więc how dare you? O, moment, jeszcze zaraz. Pyk. Dobra, to. Tu wszystko się musi zgadzać i tyle. Płyta nie może być też naprężona, wiecie? Z tym stolikiem jest ten plus, że mogę podnosić delikatnie cały stolik. On może pracować. I przy wlucie, wylucie tych konsol
Nie może tak być, żeby płyta nam się wygięła w banana. Układ poprawnie wlutowany to układ, który ma laminat w miarę prosty. A jak się on powygina, to panie, to nie będzie działało. W sumie, kurde, mając Was, ja myślę, że ktoś by z Was wyciął mi z miedzi takie uchwyciki, tylko wysokość trzeba było pomierzyć tak 1:1. Tylko nie wiem, czy dałoby w radę wdrożyć coś regulowanego, żeby było przesuwne. Bo teraz ten dupek, wiecie co, on się łatwo wywraca, ale się pomyśli się. O. Dobra, starczy mu. Nagrzewamy laminat. 50% mocy grzałki, cyk. Więc come on. No widzicie, jest zabawy z tym, nie? Najfajniej byłoby mieć, nie wiem, maszynę BGA za, nie wiem, 30 000 czy tam więcej, która sama pozycjonuje układy, sama ściąga, no rebaling dosłownie sama robi, no ale mamy określone możliwości finansowe na to. Pewnych rzeczy nie przeskoczę. A umówmy się, ta metoda troszeczkę może chałupnicza, ale działa. No może tak, tyle światła wystarczy. Dobra. Życie napisał Andrew Tomczyk, top donator. Chwytak do wylutu. Chwytak leżał obok, tylko nie zauważyłem. Tak, tutaj leżał. O, tu jest. Odłożyłem go w bezpieczne miejsce. Ekipa z Discorda wie, co to jest bezpieczne miejsce. Właśnie powiem Wam tak. Jeszcze jest ten próg wejścia do Discorda z poziomu Basic, ale myślę, że go podniesiemy, więc dzisiaj oferta specjalna. Chcesz dołączyć do Discorda? Wbijaj, póki jeszcze możesz. Jutro już po live, jak się obudzę, podnosimy próg wejścia, więc będzie pewnie z 2 dyszki, tak strzelam. Dobra, laminat się nagrzewa, ok, a my musimy co zrobić? Musimy zrobić rebaling, czyli ten układzik. O, RSX w technologii 65 nanometrów. Można zastosować RSX-a w technologii 40 nanometrów. Przy czym ten RSX pochodzi z konsoli wtedy PS3 Slim 2500, 3004 tego modelu. I tamten RSX ma taki problem, którego ten nie posiada. Jest klejony takim mega dziwnym klejem. Ta blaszka, ten IHS, o właśnie ten dupek, on jest w tej wersji, wkładasz blaszkę, podginasz, pyk, on odskakuje, nie ma problemu, jest super. Natomiast ten RSX 40-nanometrowy niestety jest tak podklejony, że przy większości demontaży tej blachy, nieważne czy ją nagrzejesz do 150 stopni, czy tam do ilu chcesz, w większości przypadków wyrwie jedną pamięć RAM, ten VRAM, tą kostkę, na 4 rogach mamy kostki i wyrywa go. Ten RSX przestaje działać, dlatego ja nie jestem zwolennikiem lutowania tamtych RSX-ów. Bo o co chodzi, że jeżeli ten układ wylutujesz, musisz nagrzać laminat cały do 220 stopni, prawda? To jest pierwszy temat. Teraz trzeba zrobić rebaling, trzeba znowu ponownie nagrzać układ do 200 stopni. Czyli drugie grzanie. Potem będzie wlot właściwy do płyty głównej, nagrzewamy układ trzeci raz. I o co chodzi? W środku jest pasta. Ta pasta wysycha, więc jak tej blachy nie ściągniemy, to ten układ będzie się grzał, a w zasadzie będzie się przegrzewał. Zamiast łapać temperaturę, nie wiem, 65 stopni, 70 stopni, to będzie łapał 90 stopni i się wysra szybko. Więc żeby to miało ręce i nogi, zawsze trzeba tą blachę usunąć. To jest podstawa. Więc w przypadku układów w technologii 65 nanometrów usunięcie blaszki dzieje się na zasadzie podgrzewasz do 100 stopni, 80, wkładasz blaszkę, cyk, sama odskakuje, jest perfekt. Ale mówię, 40 RSX to jest wrzut na dupie, którego ciężko jest usunąć. Ludzie, którzy na przykład, zresztą nie będę Wam mówił, ile ja konsol dostaję PS3, gdzie jest walnięty RSX z tej nowszej generacji. Jaką masz kamerę i obiektyw na widok z maszyny BGA? Dycha na dzieciaki.
JVC jakaś. Jest film o tym na YouTubie, tak sprzed roku. Także nie mam pojęcia, jaki jest obiektyw. Jakiś tam zoom to ma. Cholera wie. Ale jest plan taki, żeby... Tutaj mam zmieniony obiektyw, jest Leica. Nie znam się na tym. To jest 2.8 do 4.0 i to jest obiektyw szeroki od 8 do 18. Jego tu zostawić, a obiektyw, który był tutaj 12-60, wrzucić na Lumixa G7 coś tam, tak strzelam, jakoś tak się nazywa, i tym Lumixem celować w maszynę BGA, przy czym obraz jest bardzo porównywalny do obecnego i to jest dziwne. Tam będzie 4K, tu Full HD, ale nie ma takiej różnicy na plus. O, pyk. BG napisał, wesprzyj kanał, a dostaniesz link. Dokładnie, tak. CEK 2004 jest bezpieczny od psującego się RSX-a? Co? Po jakiemu ty to napisałeś? Te układy 65-nanometrowe nie psuły się. W nich ILOT, żółta dioda śmierci. Słuchajcie, ja tych konsol dostałem kilka tysięcy do tej pory. Nie mówię tego, bo sobie tak wymyśliłem, tylko po prostu tak jest. Ja konsolę PS3 serwisuję 10 ponad lat, więcej. Przerobiłem tego tysiące i statystycznie konsole, w których faktycznie był ILOT, gdzie był RSX 65-nanometrowy, to były jednostki, to przeważnie były kondensatory NEC Tokin, a nie RSX-y. Dzisiaj zresztą na Discordzie wymieniałem w płycie Dia 002 też kondensatory, a RSX full OK. Na dzieciaczki, dzięki Radzian. Więc teraz zabieramy się za rebaling. Musimy iść... Gdzie? Stolik. Stoliczku, nakryj się. Zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Automatyka na Discorda. Dzięki. Ale słuchaj, to musisz być wspierającym na tym. W sumie w twoim wypadku to jest trochę inna para kaloszy. Napisz maila. Także dostaniesz wejście. To też tak może być. Teraz tak. Moment. Nie w tą stronę. W tą stronę. Cypire, Meltor, ludzie wchodzą, dołączają do wspierających, także macie przycisk wesprzyj na YouTubie albo wesprzyj mnie na Patronite i wtedy dostaniesz link do Discorda. Nie ma wtedy z tym problemu. Słowny jestem, a na Discordzie dzieje się dużo. W sumie tam jest live 10 godzin dziennie stąd. I rozmawiane jest o wszystkim. Różne fajne akcje wychodzą. Kto był, ten wie. O, to jest. No pewnie, że jest. Tym razem to jest. Ile mamy? 118 stopni. Czekajcie, idziemy na maszynę. Podlejemy topnikiem RSX-a obecnego. Cyk. O. Z każdej strony, bez wyjątku. I zaraz wam coś pokażę. Bo w przypadku tej konsoli, ten RSX, który widzicie na obrazku, on jest nieistotny. On tutaj jest zerowej wartości. Dzięki za stary tutorial SPA PS4. Dziś wyczyściłem, dostała Grizzly i cichutka śmiga jak złoto. Jest tip za dzielenie się wiedzą. Dziękuję. Po to też jest to wszystko. I zaraz ściągnę tą blachę. I ta blacha, ten klej, który jest na tym RSX-ie, jest dokładnie tej samej maści, gdzie będzie na RSX-ie 65-nanometrowym. I patrzcie, ja wezmę taką blaszkę, wsunę i zaraz usunę tego dupka. O, coś takiego. Pokażę wam jeszcze. Pach. Czyli taką blachę wsuwam, żeby nie uszkodzić laminatu. Potem wkładam klucz do wciągania gwoździ, tapicerek i robię dźwignię. Pach. I tam idziemy na maszynę. Pokażę wam. Mamy 137 stopni, przypominam. I wsuwam sobie od tyłu, bo z jednej strony tylko w RSX-ie jest takie okno, gdzie nie ma kondensatorów, rezystorów. O, już blacha wpięta. I patrzcie, wsuwam i podważam. I już, cyk. I zobaczcie. I już jest ściągnięte. Jest gitara. I to nie wymagało żadnej energii z mojej strony. To samo zeszło. Ten klej biały. Właściwie nie wiadomo, znaczy jest to jakiś klej, tylko zawsze zadawałem to pytanie kilka razy, czy to jest izolator, czy przewodnik cieplny. Łoż, kurde, ile zielonych, ludzie, jak się rzucili. Kurde, wystarczy, że dzisiaj jeszcze jest niższy próg wejścia, nagle jep, wchodzą.
Kurde, mogłem tego nie mówić, tylko od jutra już przywalić wyższą cenę. Gówniany ze mnie ekonomista. No i co? Nagrzewamy laminat dalej, tylko zetrzyjmy pastę. Czekajcie, cyk, albo nie, dobra, tak. Szukamy ostrości. O, topnik tam już delikatnie pracuje. Gitara. A zbiórka na rozwój kanału nie miała być na PS5 Slim? Tak, miała być. Nie zmieniłem, słuchaj. Także spokojnie. Zaraz zmienię tytuł. Tak, bo nawet ile ona będzie kosztowała? To jest pytanie. Dobra, pasta z samego rdzenia zdjęta. I teraz musimy nagrzewać laminat dalej. I będziemy grzali za chwilę hoterem od góry, więc uno momento. Coś takiego. Zjeżdżamy. O. I teraz hotera tylko trzeba odpalić. I lecimy z dzidą. Hot. Tu jeszcze patyk sobie wezmę. Dotykania układu. Przygotujmy się do tego. Cyk. Bo tutaj chodzi, wiecie, ten układ może zbomblować, może go szlak trafić. Nie... Oż kurde! Coś ta zbiórka idzie ociężale. O kurde, 2100 zł. Dzięki stary. Dzięki. Chwytak i nagrzewamy. Słuchajcie, laminat ma już temperaturę odpowiednio wysoką. Nagrzewamy od góry. W takim wypadku operator powinien być obecny gdzie? Przy maszynie BGA. Dzisiaj coś czuję, że wejdzie z 30 osób. Ja się dorzucę. Łobuzie 1 dla dzieciaków. Dziękuję. Trzeba się dorzucać, trzeba się dzielić. Nagrzewamy dzidę. Come on. Przy 230 stopniach mniej więcej będzie układ pływał. Jeszcze chwila. 220. Widzicie, z dolnego podgrzewacza JBC zrobiłem sobie pełnoprawną maszynę BGA, której się nie muszę wstydzić. Od góry hoter marki, nie pamiętam, bzyku wam zaraz powie. Układ pływa, zsuwamy, pyk. I mamy pięknie usunięte kulki, zobaczcie jak one lśnią. Jest gitara, o, rzędy kulek. Jeszcze włączę teraz pochłaniacz oparów. Trochę będzie szumiał, a zobaczcie, zaciąga w tym momencie powietrze. Nasz odkurzacz centralny. Dobry pomysł ogólnie. Nie wiem na ile to słyszycie, czy słyszycie mnie normalnie, czy ten szum też tak fest teraz napierdziela. No nie wiem. Szymon a kimono zapomniałeś założyć. Najważniejsze to mieć rękawice. Dobrze jest, fest. Kasa wpada, jaka nazwa. Dobrze jest, spoko. No wiecie, to jest serwis. Czasami to jest tak, że ktoś oczekuje o wiele więcej od drugiej osoby, a tu nie ma co oczekiwać. To jest serwis, tu musi być syf, musi być burdel jakiś. No, to nie jest salon urody. Szukasz salonu urody, to nie tu. O, Aife, Atten, Zyku to jest gość, on wszystko wie. Był tu 1,5 raza i wszystko wie. Ja muszę się napić, bo... Sushi! Lubicie sushi? Pewnie tak. Dobra, łyczek. Półtora raz na kwartał, dokładnie. Wow. Dobra. Moment. Teraz idziemy zebrać cynę, bo skoro laminat jest gorący, to lepiej będzie ogarnąć ten temat już. Cyk. Dajcie jeszcze trochę topnika. Cyk. Słuchajcie. I plecionka od sinusa. Dobra. I cyna. Robimy kulkę.
Zaraz lecimy z plecioną. Fajna kulka, co? Dzięki za wpłatę. Na dzieciaki, pierwszy raz na live. Zawsze oglądam powtórki SPD. Ślij pieniążki, dziadu. Au! Dobrze. Wpłacajcie na dzieci. Nie na prywaciarzy. Dobra, starczy mu. Teraz szmatka. I robimy myju. KT6. Olej mu. 120. Killer Uno. Spox. Kręci się w elektronice. Aj, kręcę się na tokarce. Zawsze coś pomogę. Jak zawsze na dzieciaki. Pozdrowienia z Tucholi. Wiesz co, no to może byś mi... Ale paruje. O, gorące. Sznela. Żebyś mi wyspawał te uchwyty. Norbik. Tak mi się klikło. Dzięki. Terpentynka. Gorąco. Dobra. To jest nagrzane. Słuchajcie, teraz musimy zabrać całą płytę z preheatera, bo w tym momencie jest jeden problem. Niestety, ale w konsolach PS3 CHC, bo w innych tego nie spotkałem, CHC i CH jest RSX, ma 4 rogi, bo kwadrat. I są 4 malutkie kondensatory samopozycjonujące na rogach. I można powiedzieć, że w 50% konsol, jakie dostajemy, te kondensatory występują i pozycjonują układ w momencie wlotu, żeby ten układ miał się na czym wesprzeć, a w pozostałej 50% nie ma kondensatorów pozycjonujących. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego coś takiego ma miejsce. Niestety w tej konsoli nie ma tych kondensatorów na 4 rogach. Więc będę musiał je znowu dołożyć. To jest najgłupsza rzecz ever, jaką standardowo robię w przypadku tych konsol. Więc patrzcie, zabieram teraz płytę, pyk. Płyta jest bardzo gorąca, bardzo. Jest płyta prościutka i to jest fajne. Już ta kulka cynowa niech sobie będzie. Widzicie to? Po lutowaniu ona jest prosta. A jak lutowałem właśnie te płyty za pomocą lutownicy Jowy, były problemy z dogrzaniem laminatu. Wynikało to z nierównomiernego rozprowadzania ciepła z dolnego promiennika na laminat. A tutaj JBC to się nazywa? JBC ma przewagę. No i teraz rzecz, o której mówiłem. Gdzie kupujecie KT6? Nie wiem, ja na Allegro brałem, więc chyba. Albo wiesz gdzie? GoTronic. Wejdź sobie na GoTronic. Tak mi się wydaje, że z GoTronika brałem. Aż sam sprawdzę. Ostatnio parę litrów kupiliśmy. Witaj wielkie, znowu z żoną oglądamy tym samym na dzieci wpłacami. Serdecznie pozdrawiamy. Sztos Live oraz zbiórka na dzieci. Dzięki Piotrze i Paulo. Dzięki. Fajne PIP, nie? GoTronic. Nie wiem czy PL. GoTronic.pl. Automatyka. Jakie uchwyty potrzebujesz dorobić? Masz coś na wzór? Tak, zaraz poszukam. KT6. Ej, chyba nie ma większych baniek. Czekajcie, jak się włącza lewy monitor. Lewy monitor. Żeby nie było, to nie jest żadna reklama. Ja nawet tej firmy nie znam, więc
Wrocław. To jest po prostu sklep, który jest x lat na polskim rynku. Kojarzę go jeszcze z zagówniarza. Jak coś potrzebowałem, jakieś podstawki dziwne, to właśnie u nich też zamawiałem. I tak mi się wydaje, że w Gołtroniku KT6, no ale nie, to 250 ml, to nie. Albo do nich zadzwonić i pytać, czy mają bańki półlitrowe, dwulitrowe, litrowe, dwulitrowe, 5-litrowe, bo to nie opłaca się kupować za dychę 250 ml. Większa gramatura, więc może gdzieś indziej, typu hotr.pl. No ciekawe. hotr.pl. Może u Roberta to było. Właśnie u kogoś zamawialiśmy te bańki większe. KT-6. Nie, u Roberta tego nie ma. Nie, nie tu, więc może Allegro, cholera wie. Nie chcę wam opowiadać głupot, ale kojarzę, że gdzieś tak mi w głowie siedzi, że poza Allegro, ale... Dobra, wracając do układu, patrzcie, bo to jest właśnie przykre. Jest róg układu 1, drugi, o, kondensator się przesunął, trzeci, czwarty. W tym miejscu powinien być kondensator. Miejsce jest puste, niestety. A czy pod RSX, pod celem jest kondensator? No i patrzcie to. To jest w ogóle totalnie głupie. Cel na rogu, tylko nie wiem, czy mi się uda pokazać. Uda się. O, widzicie go? O ten dupek? Na celu są 4 kondensatory na rogu, a na RSX-ie nie ma. Gdzie tu logika, gdzie tu sens? O, tutaj też widać. Ale te kulki wielkie są na celu. Więc nic, walczymy. No, w moim przypadku nie ma. Powiem wam szczerze, że ja przez te wszystkie, kurde, 10 lat zawsze brałem te kondensatory skąd? Z płyty, właśnie! Kur... Dobra. Rozsypało się trochę. Nieważne. Wszystko z tej płyty odrywało się, jak rzuciłem na podłogę, to odleciało. Ale patrzcie, chcę wam tylko to pokazać. O, w tym miejscu jest kondensator. Tego już nie ma, bo wyparowały się, wszystko poprzesuwały, nie? Ale oryginalnie są, w nowszych rewizjach są kondensatory. Tylko to chciałem pokazać. Także jakieś rzeczy wyskakują z płyty, z laminatu, ale nieważne. Przy czym ja teraz użyję księgi rezystorów. Wielkość Sample Book 0201. I to było wczoraj, albo dzisiaj na Discordzie. Pierwszy raz używałem takich gotowych rezystorów. Wydawały mi się ciut za duże, ale konsola Krzyśka Mantycha włączyła się, dała obraz. Więc w tym wypadku użyjmy sobie jakiegoś rezystora, którego nie będę używał prędko. Idźmy stąd. O, i sobie teraz trzeba pozabierać je stąd. Weź to weź. Ciężko jest to złapać, tak wydaje. 2. Przesuń w bok. Cyk. Widzicie to? Widzicie to. Pyk. Wyłaź. O, wylaz. Chyba uciekł. I kolejny, chodź. Cześć Szymon. A ty kurde Bartolomelolelelo. Ty to jakiś zabawny dzisiaj chciałeś być. How dare you. Wyczuwam tutaj w tym momencie Discorda. Aczkolwiek niekoniecznie. Nie zawsze to muszą być oni. Ja wiem, że dobre chłopaki, ale czasami różnie bywa. Po ostatnim live'ie nie było za wesoło. Pory pełne. Więc wiecie jak jest. O, cyk. I teraz idziemy na minionka. Musimy tego dupka uzupełnić. One są takie małe. 0201. Najgorsze jest to, że coraz więcej laptopów, tych najnowszych Asusów i tak dalej, już jest robiona na kondensatorach 0201, na tej wielkości. Nigdy wcześniej z tym nie było problemów. Przecież to jest tragedia. Przypadek? Nie sądzę.
Więc musimy podlutować 4 dupki i to oczywiście zawsze trwa, nie? O. Dobra, jeden siedzi. Sorry, że tak słabo widać, nie wyostrzyłem. O, wlutowany, wlutowany. Teraz drugi. Więc chodź tu, baby. Drugi. Ej, Kosma jest w ogóle? Miał oglądać live'a. Kosma, melduj się. Miał wpłacić dychę, właśnie. Może wpłacił, ale nie przeczytałem, sorry. Jak to działa, skoro jest tam jedno pole? O kurczę, nie wiem, o czym wypiszecie teraz. To pozycjonuje, to nie chodzi o to, żeby... Dobre. Ej, to było dobre. Specjalnie to napisałeś. Mam nadzieję. Bo w przeciwnym razie słabo. Chodź tu. Czekajcie, bo tu jest jeszcze taki myk. Jak jest za dużo cyny, to w momencie, jak się to wszystko nagrzeje, on zacznie pracować. Więc trochę tego przerobiłem i wiele razy się zdarzyło, że jakiś kondensator, wiecie, ta cyna szybciej pływa na tym małym elemencie niż pod całym układem. Kondensator zeskosowało i układ wlutował się krzywo, bo kondensator postawiło bokiem. Ja potem, wiecie, idę do płyty, patrzę, a układ krzywo siedzi. Mówię, o ty Franco. Więc to było drętwe. Ok, złapany od spodu, jest. I znowu kolejne, ostatnie dwa. No i widzicie, jak to jest. No nic, niby tak. Robisz prostego Frankensteina, znaczy prostego, no nie, to jest roboty od cholery. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce robi Frankensteiny poza mną, przynajmniej nie słyszałem, ale może się ktoś chętny trafi. I tej roboty jest bardzo dużo. Niby wymiana RSX-a, tu Syskon, tu kondensatory, tu IHS-y ścinaj. To jest, kurde, nie takie hop-siup. One robią za dystans? Tak, one służą... Chodzi o to, żeby właśnie układ... No układ nie przeskoczy przez nie, więc... Dokładnie, dystans. One spowodują, że ten układ nie siądzie bardziej. Ja myślę, że część ludzi, która lutowała te konsole CHC i tym podobne, w zasadzie CHC, i te osoby miały problem z lutowaniem tych konsol. Dlaczego? W dawnych latach, nie? Nawet do teraz, jak ktoś próbuje. To jest taki efekt, że nie ma tych kondensatorów, wylutuje oryginalny układ, robi rebaling, czy chce wlutować drugi i to nie siada, to się zwiera. Dlaczego? Bo nie ma kondensatorów. To one powodują magic. Nie masz kondensatora, będzie dupa. Więc ja od samego początku zauważyłem właśnie tą zależność i mój sposób był na to taki, że zawsze daję kondensatory. No to mi dało do myślenia, że dlaczego Sony w jednej konsoli daje kondensatory, czy tam rezystory, sobie kondensatory, bo one są żółte, a ja daję teraz rezystory. A dlaczego tak jest? Pyk. I lutujemy go. Skromny grosik dla dzieci. Pozdrawiam. Lazarus 88. B.19. Dzięki. Słuchaj, to ilość osób razy 10 zł to chyba nie trzeba tłumaczyć, nie? Więc ok. Także widzicie, jest nas teraz 1800 osób. Jakby każdy wpłacił po dyszce, mamy ile? 18 tauzenów. Dobrze mówię? 18 tysięcy. Tylko 18. Jakby tak statystycznie każdy po tej dyszce wpłacił i chciałby wpłacić. Dobra, tutaj w ogóle coś jest trochę za dużo. Poprawmy. Pozdrów proszę moją żonę Asię. Jak dobrze polecisz w kulki, to może ktoś tu się pobawi innymi kulkami na dzieciaki. Ożeż ty kurde. Asia, do roboty. Kurde. Dobre. Więc pozdrawiam wszystkie Asie. Albo nie, tą jedyną.
Jak w kulki? Tak, pewnie, że polecę, stary. Zaraz będzie kulkowanie, będzie magic. Tak być musi. Ok, tam jeszcze jakiś jeden kondensator mi się przesunął. Nie wiem, czy go zahaczyłem, czy jak, ale postawiło go bokiem, widzicie? Więc w tym wypadku... Przy czym ten laminat, mówię, jest wartościowy. Nie chcę nadgrzewać go nadmiernie. Podleję go już w tym momencie cyną niskotopliwową. Pokaż te uchwyty. Za chwilę, na internecie muszę znaleźć, bo ja ich nie mam. To się jakoś dziwnie nazywa. W sumie tak naprawdę nie mam pojęcia. Jak wejdziesz na internet, na JBC, to można tam znaleźć maszynę PHB2A, jakoś tak, czyli ten dolny preheater i do tych, tam są opcje dodatkowe, rzeczy, które możesz dodatkowo dokupić, o może tak. Jest wśród tych wszystkich gadżetów ten układ, no te uchwyciki dziwne. Dobra, podlejemy trochę cyną, pach i tweezerami. Ok, i tweezerami teraz podjedziemy i sobie wlutujemy. 21. Come on. O. Jak masz sprzęt, to taka robota jest możliwa do zrealizowania. Tyk. Spoks, nie ruszaj go, jest dobrze ustawiony. Dobra, dobra. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie poprawił. Proszę Cię. Nie ze mną takie numery. Kolejna dyszka do 18 000. Widzicie? Pierwszy zachęcił Maniek. Bądź jak Maniek, wpłać dyszkę. Nie na głupoty, nie na Spoksa, na domy dziecka. Nie siedzę tu po to, żeby ktoś wpłacał kasę dla mnie, bo to nie o to chodzi. Wspierajmy domy dziecka. Właśnie, mam kolejne dyplomy, kurde. Zaraz pokażę. Dostaliśmy coś, więc sprawdzimy. Ok, dobro wraca, wpłacam tyle, na ile mnie stać. Lubię patrzeć, jak lecisz w kulki. Alicja. Alicja, lubisz moje kulki? Kurde, fajnie. Dobrze jest. Więc... ok. Umyjmy laminat. Cyk. Teraz tak, mamy minionka, więc domyjmy laminat. W przypadku wszystkich tych PS trójek kluczowe jest co? Umycie laminatu. On musi być naprawdę wymasowany elegancko, nie ma lipy. Tutaj musi być git majonez. Pamiętaj, byle czym, byle bokiem. Soku. No dobra, niechaj będzie. Myjemy laminat w unikalnej konsoli. Przekonał. Kaszotronik. O, tam jest trochę jeszcze śladów z czego? Brakuje mi słowa. Stopnika. Umyjmy to. Namówiłeś, dokładam cegiełkę na dzieciaki. Masz jakieś proste ćwiczenia dla dzieciaków z podstaw elektroniki? Niestety, wiesz co, nie mam. Jak ja byłem młody, to w moje ręce trafiły takie książeczki, nie wiem, czy to pamiętacie. Była taka paczka, była instrukcja obsługi. Jestem jak Maniek, wpłacam dyszkę, pozdrawiam, pan Pucuś, dziękuję. Były takie płytki montażowe. Płytka była prostokątna, z jednej strony były 3 piny i z drugiej 3 piny. I tam się wciskało taki dupek i wkładało kabelek. I mogłeś taki pociąg złożyć z 30 płytek i w zależności od tego, która była gdzie, mogłeś zrobić radio, układy logiczne jakieś. Ja nie pamiętam, kurde, nie pamiętam, jak to wyglądało. Znaczy, pamiętam, jak to wyglądało, ale jak się to nazywało. Z chęcią bym to kupił i to było świetne. To był taki pierwszy w ogóle kontakt z elektroniką. To pokazywało, że coś działa, że żarówki będą mrugały, głośnik będzie grał jakąś muzyczkę. To było Tylko nie wiem, ile z was w ogóle coś takiego widziało. Bo ja to miałem w wieku, ja wiem, 7-8 lat.
No to kurde, to prawie 30 lat do tyłu. No to jedno 10 z tych 1800 oglądających. Pozdro z wszystkich. Dla wszystkich z Siedlec. I to, co ja miałem, było z polską instrukcją i tam było po kolei podpisane. Weź płytkę numer 2, weź płytkę numer 20 i tam była roszada jaka kolejność płytek. Luigi, spok, w sobotę będę w domu. Spakuję, wyślę w poniedziałek. Mam tylko prośbę, ty i tylko ty, pchaj te łapki. Dobrze, zaznacz, krzyżyk, że Spoksa chcesz. Zagłosuj na Spoksa. Mały elektronik to się chyba nazywało. Ja nie pamiętam, to było po polsku, instrukcja ze wszystkim, wiele konfiguracji, tam się wszystko budowało, na dzieciaczki. Tobie chyba grosza nie dam, ale zdrówko twoje wypiję. Ty prywaciarzu, to za to zdrówko, życzę ci wszystkiego najlepszego, ale wpłacisz jeszcze z 5 dyszek. Za to, że złorzeczysz mnie. Mi. Więc te płytki były fajne, nie wiem czy da się kupić. Jak ktoś wie, napiszcie mi maila, sobie zamówię. Nawet tutaj na live'ie można zrobić coś takiego przy okazji. W powrót do starych, dobrych czasów. Także ja od tego zaczynałem. Lutownica i właśnie takie płytki. Kabelki się wpinało. No kurde, zajebiste to było. Nie mam pojęcia o elektronice, ale twój kanał ogląda się lepiej od niejednego filmu sensacyjnego. No widzisz, dziękuję. Teraz w ogóle na Netflixie zacząłem oglądać Beckhama. Obejrzałem 2 odcinki, ale fajne. Nie wiem, czy ktoś widział, czy nie. Ale mi to weszło. Naprawdę fajnie to pokazuje zakulisowe życie takich gwiazd, początki. Super to jest. Zresztą tak samo jak był materiał o Robercie Lewandowskim, no i innych tam znanych osobistościach ze świata. Także materiał o Beckhamie naprawdę sztos. Spoks się rozbestwił. Kasa. Dobre. To jest. Dokładam się na dzieciaki, lecimy po 18 000. Tak, bardzo się rozbestwiłem. W szczególności, że zbieramy na szczytny cel. To kto to napisał? Przywara. Wpłać 100. To zobaczymy. Stawcie na to, czy tylko skończy się na gadaniu. Spoks, oglądałem. RSX-a wlutowałem. Spoksa oglądałem, RSX-a wlutowałem. Aha, lutownik wspaniały. Ty, prywaciarzu, podbierasz mi klientów? Dobra, mamy domyty laminat. Już tak elegancko. Nie ma lipy. No i o to chodziło. Teraz jest naprawdę o wiele lepiej. Skromniej na dzieciaczki. Jak skromnie? Człowieku. To nie jest skromnie, to jest sporo. Ja to mówię, w ilości siła, kurde. Tu chodzi o jedną rzecz, o chęci. Zdajcie sobie z tego sprawę. Czy robi live'a na przykład Bartek, Coffee Doctor, czy inne osoby. Wystarczy, że wejdziecie tam 5-10 osób chętnych, wpłacić po dyszce, po 2 dyszki. Nagle pstryk, już masz 100. No kurde. Mój tata mi kupił, jak byłem mały, taki zestaw Sekrety elektroniki i była tam książeczka, płytki, żarówki i głośniczki. No i można było sobie składać różne rzeczy i uczyć się. To musiało być to. Bo tam były żarówki, był głośnik. Tak, to musiało być to. Przywara napisał, wiem, żartuję, oglądam od 2 lat. Spoko, ale wpłać 100, więc to tylko to będzie dowód na to, co piszesz, więc ja też mógłbym 2 lata kogoś oglądać, ale tu też chodzi, żeby dać coś od siebie, nie? Więc czekamy, panie Przywara. Masz, skoro zbierasz na dom mojego dziecka. Ty kurde, prywaciarzu. Ty jesteś już tu znany na kanale. Słuchajcie, laminat wyczyszczony elegancko. Pięknie. Teraz w zasadzie ustawmy płytę na o te uchwyty w kształcie choinek ci chodzi. Tak. Choinki takie dziwne. Tak. Właśnie to. One są dziwne, ale to. Więc tego potrzebujemy. A to nie była ośla łączka? Dyszka na dzieciaki. Ośla łąka to ty jesteś. Kurde. Ośla łąka. Na oślą łąkę to się kurde chodziło z krowami. O Jezu.
Mysza i Manio to był młody elektronik. No widzicie, każdy pisze co innego, natomiast no ja nie pamiętam. No ale grunt, że wy wiecie i piszecie. To jest bardzo dobre. Fajny to był zestaw. Dzięki Wasyl, namówiłeś, pozdrawiam. Dzięki. Mówię, skoro nas jest kurde tyle, to ludu. Żaden problem zebrać większą ilość kasy. Żaden, jak to mówi Kickster, żaden. Pokazujecie, że można i to jest fajne. Dlatego ja już sobie powiedziałem jakiś czas temu, ja poświęcę te 2 godziny 3 raz w tygodniu. To jest ode mnie wartość dodana, plus moje koszulki, a w zamian oczekuję, że będą wpłaty, że dzieci na tym skorzystają. Dobra. Księga rezystorów na bok. Zmykaj na dzieciaki. Dziękuję. Ile mamy? Słuchajcie, 3100 zł. Jak się dobrze uda, rozpędzimy się, to kurde, będzie cel zamknięty. Kolejny raz. I teraz cyna. Lecimy. Czekajcie, go teraz tak. O, bo robi się gorąco. Tak się wydaje, ale tu jest niemiło. Młynku, Sekrety elektroniki się nazywa. Zabawka. Ulubiona zabawka mojego 6-letniego syna. Jest dostępne w Smyk. Tak? O kurde! Ej! To ja jutro jadę po to, jak jest to w Smyku, bo daleko nie ma, bo to w galeriach są te sklepy. Ja ci sunę. Ja kupię 2 zestawy, bo syn będzie miał jeden, ja będę miał drugi, bo znając życie i mnie, to ja zgubię części zaraz do tego, więc niedobrze było, żeby dziecku płakało. Doprowadzajmy do takich sytuacji. Pytanie za 100 punktów. Czy logo PS przy napędzie się obraca? No tak. Bo ta konsola pracuje w pozycji poziom pion, więc tak, normalnie. Chyba że w japońskiej się nie obraca, jest zablokowany, ale standardowo w wszystkich tych europejskich CHC naturalnie działa ta funkcja. Chyba że ktoś tam łapy wsadził, coś przekręcił, urwał, zablokował, to wtedy były problemy. Dobra. Ej, a nie ma tego prywaciarza Coffee Doktora? Coś tu cisza. Ja go nie widzę tu. Dobra robota, ja też coś dorzucę. No dokładnie, dzięki. Słuchajcie, lecimy teraz tak, termowizję wyłączę, bo ona tyka cały czas. Tyka, wkurza mnie to. How dare you? Stop. Jak to mówi Bzyku, żeby się zaraz sensor nie przypalił. Rozkalibrował. Więc wiecie. Ośla Łąka to był cyrk artykułów i chyba później książka z AVT. Wiesz co? Ja nie znam. Chyba za młody jestem. Dla mnie Ośla Łąka to trochę inne pojęcie, to bardziej przygłupawe. Ale dziękuję za wpłaty i wytłumaczenie. Bo to wiesz, jak jeden wie o czym pisze, to jest spoko. Gorzej jak z drugiej strony jest taki przygłup, na przykład jak ja i coś palnie, bo ja nie wiem o co chodziło, nie? Na laserze można wyciąć z 304 lub... Nie mam pomysłu, na czubkach są takie czarne izolatory. Wiesz co, to jest w ogóle regulowane ta choinka dziwna. Ja nie wiem, czy tam są jakieś sprężynki, cholera wie, nie wiem. Ale oni chcą za to pierdyliard pieniędzy. I zestawy Nord Electronic albo Jabel. Spędzałem długie chwile wybierając, który zestaw kupić. I kurde, ja to kupię. Ja cię kręcę. I pamiętam te kabelki wpinane w te dupki. Bzyku, przekazuję zgodnie z tradycją i ja. Plus dycha za Kosmę, bo go lubię. Dzięki, stary. Dzięki, chłopaki w zasadzie. Także dobrze jest. Ile mamy? 3,5 czy 300? Zaraz będzie 3,5. Prywaciarz Kofik nie zrobił w poniedziałek live'a, więc idzie na dzieciaki. No widzisz, Kofik nie zrobił live'a. No nie miał internetu, tak w skrócie. Czasami tak bywa, że mamy różnej maści awarie i nie wszystko nam się udaje to ogarnąć, nie? Na pewne rzeczy nie masz wpływu.
Karta płatnicza lub PayPal. Wiesz co, Arkadiusz, tu jest problem taki, że ten PayPal coś nie chce działać. On był, ale wyłączyłem. A ta PaySafeCard, prowizja przez tą platformę tam jest 70-80%, zabierają oni prowizji. Więc tak naprawdę jak ty wpłacisz, nie wiem, 100, to zostanie tej prowizji chyba 30 zł czy 40. Szkoda twoich pieniędzy. Więc moim zdaniem szanuję wasze pieniądze, wasze chęci, ale nie chciałbym, żeby tak było, że wiecie, no tyle z hajsu zabiera to Tipli, nie? To chyba, nie wiem czy Tipli, czy ta platforma PaySafeCard. Nie mam pojęcia. Na test możemy spróbować tak naprawdę. Ale dobra, to jest temat do obgadania. Teraz tak. Temperatura 280 podnieśmy na 295. Plecionka od sinusa. Właśnie, gdzie jest sinus prywaciarz? Żona w robocie, dzieci u teściowej, a ja we wannie oglądam live'a. Tyk. Ej, ale to do teściowej daleko nie masz, ale fajnie. Stachowicz, ty kurcze. Kłamiesz coś. Widzę, że Discord się dorwał do roboty, bo Stachowicz jest na Discordzie. Więc pozdrawiamy. Mam nadzieję, że masz gorącą wodę. No wiesz jak to jest, jak się siedzi w zimnej. Dobra, cyk i zbieramy cynkę. Nasza plecionka niech się napije. I tutaj powoli, powoli. To jest jak bułka z masłem. Nie śpieszymy się, a robimy swoje. Pyk. O. I o, jest kondensator. Patrzcie. Do tego kondensatora brakowało. Chodziło ci o Mez Electronic. Zielone prostokątne płytki z czasów PRL, produkcji czeskiej. To jest możliwe, że to co ty piszesz, ale ja pamiętam, że to było z polską instrukcją. Ale to był, mówię, rok 90, 1990, ja wiem, 5. Mniej więcej wtedy miałem na tym, używałem tego. Albo i wcześniej, więc dawno temu, dawno. Kurde. Tutaj większość jest oglądających, a wiadomo, ludzie starsi, czy no starsi. Źle to zabrzmiało. Ludzie, którzy mają no, ponad 30 lat, więc możecie to pamiętać. Natomiast osoby młodsze, to ja nie wiem, czy to dostęp był do tego. A kto to będzie wiedział? Witam wszystkich. Czy mogę Was prosić o pomoc? Startuję w konkursie Explory i potrzebuję głosów publiczności. Projekt numer 14. Pellet z odpadów rolnych. Explory.pl 23. Dziękuję wszystkim. Jak chcecie, wspomóżcie kolegę. Niech dajcie mu głos, wpłacił dychę. Niech to nie będzie na marne. Także jak chcesz, napisz mi maila, potem oddam na Ciebie głos, tylko jutro. W tym zestawie Sekrety Elektroniki pamiętam, że składało się płytki trochę jak Lego, ale dla dzieciaka jest to fajne, czy tam fest. No, tam były kabelki takie. Mogłeś kabelki, ta płytka, kurde, ona miała 3 piny z jednej i z drugiej. Mogłeś po przekątnej kabelki łączyć równolegle i w ogóle. Tam były kondensatory, rezystory. No, fajne, no kurde. To było sztos. Mój syn urodził się w 95. O kurde. A widzisz. No i fajnie. Cyk, czyścimy, bo widzę, że środek jeszcze został. Dam Karos na dzieciaki, pozdrawiam. No i 3500 już praktycznie mamy wbite, jeszcze chwilę. Dobra, teraz robimy wyścig. Kto będzie pierwszy? Czy ja szybciej przekulkuję układ, czy wy łącznie wpłacicie 4000? Bo 5000 myślę, że i tak nie dacie rady, bo to już byłaby przesada, natomiast ścigamy się do, kurde, do 4000. Także ja zapinam kiecę i lecę. Myjemy. Come on, let's go. Jak kupisz, co? Jak kupisz, zrób live'a z synem, gdzie będzie coś dla najmłodszych oglądających. A, oglądamy z synem. A, rozumiem, dobra, jak kupię. Kumam. Pomyśli się, tylko wiadomo, on musi też chcieć tego używać, bo to nie chodzi o to, żebym na siłę go tym męczył,
On sam musi chcieć, bo nie ma nic gorszego jak ambicje niespełnione na przykład rodziców, a dziecko jest po prostu chce coś innego robić, nie? Więc to musi naturalnie zadziałać. Ja tylko pokażę, zaprezentuję i oby się ta tendencja utrzymała. Ten link do Discorda na e-mail przyjdzie. Nie, link jest w dziale przypiętych, w społeczność, idź w społeczność, tam jest link. Chociaż jak ktoś wbije wyższy poziom, to tak, z automatu będziesz miał chyba dostępny. No, może być. Bo od jutra na Discorda będzie wstęp od wyższego progu i tyle. Tak samo zrobimy na Patronite. Tak. Opłata Discordowa musi być. Ci, co są na Discordzie, wiedzą o tym, zgadzają się na to w zasadzie, więc korzystajcie, póki jest. Przywołałem wspomnienia. 88 pozdrawia. No widzisz. Dobra. Chwila. Sitko. I teraz pozycjonowanie sita. Cyk. Musimy ustawić. O. Żeby było wszystko elegancko. Trzymamy. Mniej więcej tak. I skręcamy. Baby, chodź tutaj. Cyk i kręcimy. 1700 ludzia. Nie macie co robić w czwartek. Nikt nie gra mecza żadnego. Dzięki, Szlugo. Infilacja u Spoksa. Tak. Życie, panie, życie. No a jak? Dobra. Pokrycie jest, przy czym co tu jest taki pad? Czy to się światło tylko załamuje? Tak. Czasami jest tak, że mamy wrażenie, że coś jest nie tak z padami. A tu wszystko, no ten układ się wyczyścił, powiem wam, nad wyraz dobrze. Nie zawsze jest tak ładnie jak tutaj. Często są takie zadziory. Rzadko się zdarza taka sytuacja. Ale fajnie, że tak wyszło. Dobra. Ale nie ma co krakać, bo zaraz się jeszcze sytuacja spierniczy. Wczoraj trochę kulek ręcznie układałem. Ekipa Discordowa widziała, ale uporałem się z tym też w miarę szybko. Wow, czas start. Ty draniu, ty jeden, kurde. Ja ci dam. Nie ma takiego wpłacania. Ja ci dam. Szybko. Ja ci dam. Kurde. To było niemiłe. Luigi, jesteś na Discordzie? Jak nie, to odezwij się nam w mailu. Więc pamiętajcie, każda osoba, która przebije 500 zł, dostanie koszulkę plus zawieszkę na klucze i tak dalej, jakąś szklankę. To, co nam zostało, to jeszcze mamy do wydania. Ej, gardło mi coś zaczyna drapać. Niedobrze. Smarujemy topnik. Ile jest? 3700. Zostało ile wam? 218 zł około. Kurde. Niby dużo, ale różnie bywa, nie? Grzejemy dzidę. O. Pyk. Dobra. Topnik rozprowadzony w ilości mikroskopijnej. Jak to mówią, że to ma być grubość kliszy fotograficznej? Czy nawet tylko filmu fotograficznego? Nawet nie pamiętam. Zestaw Do It Yourself, Nord Electronic i Jabel. Świetne czasy na dzieci. Na dzieciaczki. Pozdrawiam. Rocznik 87. Dzięki, Pietrucho. Więc muszę to kupić. Bez kitu. Tak mi się przypomniało na farcie. To jest takie fajne, że nie wiem, używałeś tego x lat, mija 30 lat, nagle BAM! Panie prowadzący, jesteś szuja, że tak namawiasz, ale na dzieci chociaż nie ma swoich wpłaceł. Jeszcze raz, ludziska, dawajcie do tych 4K. Jestem gnida, oszust, szuja, spoko, różnie o mnie mówią. Bym powiedział coś niecenzuralnego, ale tak w skrócie, kochać ich. No. Tak się składa z dwóch... Co? To składa się z dwóch balszek. Wymieniając jedną z nich regulujesz skokowo wysokość tego, nie wolno spawać, bo będzie krzywo. A, z dwóch blaszek. Dobra, dzięki. Ej, no kurde, automatyka, żeś przywalił stówkę i już bliżej.
kulki. Kulki! Halo! 06. Na dzieciaki, mietko. Szybko sypę kulki, cyk. Zaraz robimy szuruburu, nie szuruburu, co jak chrzanie. Sito, siała baba mak. Nie wiedziała jak. A dziad wiedział i jej nie powiedział. A to było tak. Dobra. Wracamy, kulki zsypane. Tu jakiś syf jest, moment, bo czasami jest tak, że właśnie nawet w tym słoiku z kulkami oczywiście też zdarzy się brud. Pomimo, że ja jestem chory na łeb pod kątem czystości laminatu, to już w koszyku, w słoiku, gdzie są kulki, różne rzeczy się dzieją. Pod moimi nogami też. No. Dobra, to. Ta kulka na bok, cyk. O. I teraz dygamy delikatnie w każdą stronę. No i podnosimy. Wiadomo, w którą stronę, nie? I zabieramy stolik. Cyk. Jak ustawione? Wpyte, idealnie. Chociaż lewy górny róg tych kulek, jakbyś tak doczepił, to byś powiedział, no tak 0,1 mm krzywo. Natomiast te wszystkie pozostałe, jedziesz pan. I pewnie, że jadę. Na pełnej. Także cyk. O, i tutaj mamy jedną kulkę więcej. Na Discordzie chłopaki się pytali, dlaczego w tym sicie jest jedna kulka więcej. Bo w sicie, o, patrzcie. To jest w ogóle ciekawe. No patrz, go! No i kurde 4. Zaraz będziemy się ścigali do 5000. Tutaj mamy dwie i 3, dwie. I tu jest błąd w sztuce. Ktoś wymyślił sobie jedną kulkę więcej. Ta kulka zawsze zostaje. No dziękuję, 4000 już jest. Nie wiem, co się wydarzyło w tym roku, że kurde są aż takie wpłaty na dzieciaki. Kiedy wpadasz do Zamościa na dobrą pizzę? Adrianie, będę w Zamościu za tydzień, bo za ponad tydzień. Za następny piątek jedziemy w góry, oby była pogoda, trochę odpocząć, połazić po górach, a później na Wszystkich Świętych jadę na Lubelskie, w okolice Tomaszowa, gmina Luchówek, bo stamtąd pochodzę. Toż to szok. Tak. Więc będę potem na powrocie jechał też przez Zamość i w sumie dzieciom z chęcią pokażę, bo nie wiem, czy mój Kajtek widział Starówkę w Zamościu wieczorem. Przeważnie, teraz w sumie omijam Zamość, lecę lewą stroną tam wzdłuż tego, nie lotniska. Dzięki Lord Havelock. Tam co są te niestragany. Wiesz, o co chodzi. Lewą stroną omijam Zamość. Pasek nie działa. Co nie działa? Mam 46 lat, za stary jestem na jakiś Discord, coś tam. Stary, tam są ludzie i starsi od ciebie. Tam nie jeden byłby twoim ojcem, człowieku. Ja to samo mówiłem. Mówię, po chuj mi ten Discord, przecież to jest dla dzieci. Ale byłem głupi. Naprawdę jestem w szoku, że to tyle trwało, że się przekonałem. I po zawodach, Spox, SPD i daj w końcu obraz Dzido, au! Tak jest. Pozdrawiam wszystkich SPD-owców, więc grzejemy hotem. Jaka temperatura? 350, trochę za mało, dajmy mu więcej. 380. Siema Spox, czemu nie koka? No bo pastę do lutowania używamy, jakby ci to wytłumaczyć, w miejsca, gdzie, może inaczej, nie ma nic lepszego niż kulki BGA. W przypadku, kiedy lutujemy konsolę Cech A, sprzęt bardzo wartościowy, chcę ograniczyć ilość lutowań. Ja nie mam pewności, czy ta konsola teraz wstanie na nogi, zadziała, czy coś się nie wysra, czy układ się poprawnie wlutuje. Nie mam. Ale będę miał pewność, że używam dobrej spoiny, gdzie mam idealnie równe kulki. Nie ma tu mowy o przekręcie. Natomiast z pastą koką, przepraszam, kiedy będziesz stosował do szablonu plus aplikacja jakichś tam małych płytek PCB i aplikację pasty, to ci się uda, ale nie na układ, który ma 1253 kulki. Do stolicy cebularza musisz wpaść. A gdzie jest stolica cebularza? Ej, chyba ostatnio już to było, kurde. Nie wiem, gdzie jest stolica cebularza. Ja pod takim kątem jestem ultra głupi, nie zapamiętuję tego. Wiem, że w Toruniu są te pierniki. Pierniki? Pierniki toruński, tak? A cebularz gdzie jest? Cebularze są w Świętolubelskim, kurde. A gdzie jest stolica?
Flipox, ostatnie ostrzeżenie napisał Bzyku. Flipox, także... Co ci zrobi? Dostaniesz buta i tyle. Lubelskie, no tak. Moderacja nie śpi. Moderacja czyha. Stolica cebularza to Lublin. Pierniki, dokładnie. Toruń pozdrawia. Antoni Kosiba, dzięki. Dobra, lecimy. Cyk. Wgrzewamy kulki, patrzcie. Powoli, powoli. Nie śpieszymy się. One tańczą. Wgrzewają się. Cyk. Jedna z tych kulek trochę krzywo siedzi. Więc jeszcze będę musiał tego topnika dolać, wyrównać. A to jest taki fajny widok. Dobra, trzeba teraz swoje kulki ogarnąć w tej wannie. Woda bardzo ciepła. Dzięki, że się martwisz. No martwi się o twoje kulki. Słuchaj, nie ma lipy. Flipox, nie pozdrowię ciebie. A jak będziesz pisał 5 razy w kółko to samo, to nie o to chodzi. Ale najprościej, Flipox, wpłać dyszkę, 50, stówkę i tyle. I cię pozdrowię. Pierniki to w Toruniu, Rafał Grzyśkowiak. Dziękuję. Ok, cyk. Grzejemy środek. Z nim schodzi najdłużej. Oddalamy perspektywę. O. Come on, baby. No i teraz ważny moment. Topnik, siostro, topnik. Tu jest. Grzejemy. Pyk, po kropelce. Co kropelka sklei. Ale mnie ta reklama zawsze denerwowała. Używaliście w sumie ta kropelka do dzisiaj chyba jest, nie? Działała, ale ten biały osad, niego hu. O! Już się kulki świecą, patrz ty to. Czekamy aż się zrobią matowe. Jeszcze są w fazie płynnej. O i teraz, patrzcie. Gerappa! Kurde, ta stara piosenka była fajna. Stare dobre czasy. Kiedyś to było, nie? Teraz to nie ma nic. Teraz, a jeszcze tutaj kulki. Z tej strony, zobaczcie, troszeczkę jest tak nie do końca równo. Dajmy mu, o. Skręćmy uchwyt. Cyk, o. I grzejemy kuleczki. Bo musi być równo. O, dobra, już posypię go całkiem. Wiecie, jak się doleje mu więcej topnika, wiadomo, one się wyrównają. Nie musi być ultra równo, ale kiedy są takie zastrzeżenia, to te kulki podczas wlutu centralnie mogłyby nie naskoczyć na swoje miejsce, a wręcz przesunęłyby się o jedno pole w lewo. Więc to byłoby słabe. I grzejemy. I patrzcie, jak zaraz będą się wyrównywały. Już się prostują. I to się tak wydaje, ale no to jest 0,4 mm przeskoku z lewej do prawej. Automatyka. Wytnij wodą z nierdzewki w Kielcach na Jana Pawła masz firmę. Dobra. Nie znam się na tych tematach kompletnie, ale spoko. Tylko trzeba narysować jakiś projekt. Jeju. Nie znam się na tym. Ja w kulki lecę, człowieku. Nie ma to jak w kulki lecieć, jeszcze ci pieniądze wpłacają. Także widzisz. Ej, bez kitu gardło mnie zaczyna boleć. Chrypę mam. Jest źle. Coś ich trzeba będzie z tym zrobić. O. Kuleczki. Nie no, piękne jesteście. Bez kitu. O. Come on. Pozdrowienia dla najlepszego serwisanta wentylatorów. O tak. Mam niemałe w tym, oczywiście co? Doświadczenie.
Ile nasz live trwa? 2 godziny, tak? Nawet ciut więcej. 2 godziny 10. U mnie są Mariany. A o czym piszecie? Spoks, jaką szkołę skończyłeś? Panie, liceum ogólnokształcące z rozszerzonym angielskim. Aczkolwiek z tego angielskiego za wiele nie zostało. Trzeba byłoby po prostu szlifować, pielęgnować niektóre sprawy, a później studia całkowicie jeszcze inne. Z elektroniką zero wspólnego. Kup jedną sztukę oryginału i zdaj mi wymiary i masz gotowca. Tak można zrobić, tak. Ma to sens. Sonda była? Nie, ej, dzisiaj nie było sądy. To robimy sondę. Ej, dlaczego? Bo się anonima nie ma. Ty, nie ma anonima. On zawsze przypominał o tym. Już klikamy. Czy dać da obraz? Rozpocznij ankietę. Czy Frankenstein PS3 cech A zadziała? Cześć, pozdrawiam z Opolskiego. Tak. Nie. Nie wiem jaka opcja jeszcze. Dobra. Puszczam ankietę. To jak będziesz, daj znać, może uda się załatwić wejście dla Was na wieżę ratuszową. Na dzieciaczki lecimy do 5K. Na tą wieżę standardowo nie można wchodzić w ogóle, bo ja nie pamiętam w tym momencie. Na Starówce byliśmy z 7 lat temu. Ale kurczę, oglądam z moją króliczycą, Miją. Bo jeśli obgryzie jakiś przewód kabelek, to jest szansa, że może sama naprawić. Dzięki. Ej, ja mam PlayStation VR do naprawienia. Dwójkę. Pies zżarł wtyczkę USB-C i przegryzł kabel. 2 grube naprawy do zrobienia. Przez jednego psa. Mam nadzieję, że jeszcze chodzi. O kurde, złapałem w locie, ale to było dobre. Refleks jak u szachisty. Pokaż dyplomy. O, widzisz. O, widzisz. Już. Czekaj, to. I jeszcze to. Czekajcie. Chwila. Gdzie są nożyczki? Zaraz zobaczymy, od kogo przyszedł dyplom. Zresztą zaraz będzie. Trochę pognieciony, no ale słuchajcie. Podziękowania dla społeczności kanału Wielki Elektronik oraz Szymonowi za finansowe wsparcie naszych wychowanków. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Bratoszewo w Gostyninie w wysokości 5000 zł. Także widzicie, mamy podpis dyrektora Michał Bury. W pojedynkę możemy zrobić tak mało, razem możemy zrobić tak wiele. I to jest pięknie napisane, bo właśnie to w ilości jest siła. Te kwoty, to wszystko jest dzięki Wam. Także dzięki za dyplom. One wszystkie będą wisiały w wejściu w firmie po lewej stronie. Czekajcie, bo to nie wiem, czy to nie jest to samo, tylko drukowane, bo się zastanawiam. Mogłem drukować. Tak, bo wiedziałem, czy mi nam wyślą. Czyli tu mam wersję drukowaną, gdzie byłem u Krzyśka Wabę foto, bo wysłali nam na maila, więc nie byłem pewien, czy będzie na czym. Pocztowo, ale dali radę, dziękuję. Myjemy jeszcze raz, cyk. KT6 i znowu psikamy. Musimy wyzbyć się czego? Topnika. O, ej gościu, skręć to. Spokojnie. Szczypiące gardło. Co polecicie na gardło? Macie jakiś sprawdzony sposób? I myjemy. Myjemy na boki.
To ja też dorzucę małą cegiełkę na dzieciaki, pozdro, napisał Kacper. Dobrze jest, kurczę, 5000, jeden live będzie. Wbijemy te 5 koła, choćby nie wiem co. Na rozwój kanału. Dziękuję Piotrze. Nawet nie wspominam. Będzie ta kasa teraz zbierana na rozwój kanału. Tam część w ogóle środków, jaka już dzisiaj była, to pieniądze zebrane na Discordzie. Na Discordzie jest zrobiony live z wdzięczną nazwą. I tam chłopaki też dodatkowo wpłacają. I te środki zostaną przesunięte na zakup konsoli PS5 tej nowej edycji. I nareszcie trafiłem live. Pozdrawiam i grosik na dzieci. I kupimy PS5 i rozbieramy już w dniu premiery. Robimy wtedy live'a. Nie wiem jaki dzień to wypada. Mam nadzieję, że nie niedziela. No i rozbierzemy ją. Zobaczymy co w trawie piszczy. A co dalej z nią? Nie mam pojęcia, nie wymyślam. Więc może rebaling zrobimy jej. Kto wie. Się okaże. Woda z solą na gardło polecam i pozdrawiam z Kalisza. Woda z solą? Kurde. Dobra. Przedmuchajmy go. No i w przypadku tego układu czasami są takie mazy, żeby się ich wyzbyć, gdzie one mogą zostać. To nie wpływa w żadnym stopniu na lutowanie, wiecie? To żeby była jasność, ale jakby to chciał zrobić, żeby było pięknie, to kładziesz szmatkę nową, psikasz i szczoteczką jedziesz. Mniej więcej w ten sposób. Będzie trochę lepiej, ale może nie idealnie. Chociaż kto wie. Pyk. I zabieramy. I dmuchamy. No i środek jest ładniejszy, natomiast boki brzydsze. No ale to chodzi też o to, że światło się tak załamuje. Ale jest wszystko w normie. No i teraz jeżeli pójdziemy na kamerę od góry, cyk, łyżka miodu z rana na gardełko. O, pyk. I zobaczcie, to jest wszystko elegancko. O. Inaczej światło się odbija oczywiście z kamery. Od minionka, inaczej tutaj. Teraz wygląda wszystko naprawdę przyzwoicie. Ten układ się broni, ten rebailing, jak zwał, tak zwał. Co teraz? Kurde, mogłem włączyć nagrzewanie laminatu, sorry. No tak, nie pomyślałem. Przegapiłem, bo trzeba było sobie już przygotować laminat, żeby miał 100 stopni. I teraz byśmy postawili ten układ w lód, 6 minut i pach, po temacie. Więc ja idę zaraz nałożyć trochę topnika. O, i ujęcie zmieniamy na laminat. I wstawimy sobie procesor. Więc teraz czas na topnik, prawda? Cyk. Robimy syjak spoks, czyli kto jak woli, syjak szuja. No i pędzel. I smarujemy dziada. Powoli. I się uda. Na gardło lody, tylko jak zaczyna drapać i trzeba szybko jeść. Ważnie. Ciekawe. Się okaże. Zobaczymy. Weź o tej porze loda kup. Chyba na CPN-ie. Arkadiusz, lecimy po 5K. Dzięki za wpłatę. Zapraszam do tego, żeby przebić magiczną barierę 5000 złotych. Dobra, cyk. Płyta zaczyna się powoli nagrzewać. Teraz układ, jego pozycjonowanie, więc jak chcecie, wpłacajcie, zadawajcie pytania. Ja na nie z chęcią odpowiem. Słuchajcie,
Za ten czas to mógłbym Quake'a 3 Arena odpalić i wam pokazać, jak strzelam. Ale to już na Discordzie. Ekipa z Discorda wie, o co chodzi. Ale nie będę wprowadzał zamętu i mętliku. Ale faktycznie takie rzeczy się dzieją. To jest fajne. For fun, tak? Dobra, teraz pozycjonujemy układ, żeby wszystko było równiutko. Pyk. Cyk. No dobra. Siedzi. Przykładamy termoparę. Dobra, mamy nagrzewanie. Tak się zastanawiam, bo wiecie, teraz trzeba będzie nagrzewać laminat z 12 minut więcej. I chodzi o to, że szkoda marnować czas. Coś zrobić, pokazać, nie? Dawaj Quake'a. Nie tu, nie teraz. Za ten czas możemy co zrobić? Wymyć sito. Ja uczulam, jeżeli właśnie to jest taka clue tej sprawy. Dlaczego rebalingi, kulkowanie wychodzą dobrze? Bo dbasz o czystość. Sito najważniejsze, więc do sita podpisałem wielkimi KT6. Profesjonalny środek do czyszczenia płytek drukowanych po procesach lutowniczych. Usuwa wszelkiego rodzaju topniki pasty, zarówno świeże, jak i zaschnięte. Kto to w ogóle sprzedaje? Krypton Tech. Trochę jak kurczę ten. Kryptonit z tego. Arturo z Krakowa. Coś tam też dubie amatorsko się poszło. O kurczę, ja nie umiem w te ekrany. Zobaczcie, doktor Łukasz Błoch. To ciekawe, czy to jest producent? W sumie muszę zadzwonić, zapytać. Ciekawe, czy to jest dystrybutor, ten doktor Łukasz Błoch, czy on wymyślił skład KT? A nie, dobra. Już tak coś mi nie pasowało. Czekajcie, patrzcie, bo tu jest generalnie pojemnik jest z KT5, tam z tyłu jest KT5, ale nalepkę dał Mietek KT6 i tu jest nalane KT6. Ale KT5 jest od doktora Łukasza Błocha. Człowiek nie wiem, czy to jest dystrybutor, czy to jest... Kim on jest, nie wiem. Ale jak to wymyślił, to ma gość, kurde, głowę do tego. Za to S-kę jak... Co? Za tą S, jak szuję, dorzucę kolejną dychę na dzieci. Pozdro Spox. Trzeba mieć do siebie dystans i tyle. A nie kija w dupie, nie? Także zapraszam do wpłat. Mamy? 4700. Słabo, panie. Więc dawać. Nie spać, zwiedzać. Także zapraszam. No i namówił na dzieciaczki, SPD, kuchcior. Jesteś na Discordzie pewnie, prawda? Krążą ogólnie plotki na temat bezpośredniego wytłumaczenia skrótu SPD. Jest naprawdę wiele różnych znaczeń, ale te jedyne, prawdziwe, słuszne jest tylko na Discordzie. Także na dzieciaki, Daniel Skiels, dziękuję. Ja teraz wiadomo, myję laminat. Pyk. I ważna sprawa, świeża ściereczka, czysta. Nakładasz i polerujesz. Co za akcja. Słuchajcie, dzisiaj jest akcja taka też, że od jutra ogólnie zrobimy, podnoszę próg wejścia na Discorda, czy z poziomu YouTube'a, czy z poziomu Patronite'a, czyli już nie będzie tam te 10 zł około, tylko będzie więcej, więc dzisiaj kto jeszcze się wpisze, zapraszam. Mr. Konrad, witamy w Diamond. Wow, dzięki. Hej, mam 9 lat, jestem twoim fanem. Super, fajnie. To jest takie ciekawe, nie, że będąc zwykłym szarym człowiekiem, nigdy byś sobie nie zdawał sprawy, że możesz kiedyś jakkolwiek zaistnieć, bo kanał już mamy, no można powiedzieć, trochę większy, nie? Więc dziękuję za wpłatę.
kostek lodu i kola. I mówię, jesteś zwykłym szarym człowiekiem, takim jak każdy, nie? Jak najwyżej tylko siedzisz, oglądasz kogoś. A tutaj powalczyłem i się udało. To fajne. Tak samo życzę wam, którzy dopiero rozpoczynają te pierwsze kroki, nie? YouTube, te sprawy, nie poddawać się, walczyć o lepsze jutro, o lepszy byt i o to, żeby te materiały były całkiem fajne. Na początku zawsze jest ciężko. Mimo że się na tym nie znam, fajnie się ogląda. Pozdro. Klapek napisał. Dziękuję. A, bo ja nie przykleiłem. Kurde, widzisz. Ja też taki dzisiaj jestem. Przypnij wiadomość. Przypięta wiadomość od Alicji. Przepraszam. Mod też się dorzuci. Na dzieciaszki pozdro. Mod nie musi. Mod od siebie daje bardzo dużo. Ty i Alicja i reszta. Bo to wiecie, ja jestem tylko przed kamerą. Ja tu gram pierwsze skrzypce, bo gadam, no i jest w miarę. Natomiast trzeba sobie zdać za... Jebudu! Da się, da się. Dziękuję bardzo, dzięki. Także trzeba sobie dać sprawę, że to wszystko, co się dzieje i dzisiaj, i live'y, i filmy, to nie dzieje się tylko dzięki mnie. To właśnie Daniel, Alicja, reszta ekipu, moderatorzy, niebiescy, Discord. To są dobrzy ludzie, którzy tracą też swój czas i dzięki temu to wszystko się odbywa. I to jest piękne. Więc dziękuję wszystkim oczywiście. Basza, jestem twoim fanem, sub zostawiony. 5K pękło. No i dobrze, że pękło. Ej, 140 stopni ma na maszynie, cholera jasna. Już się zagadałem, zaraz będzie gotowany RSX, a nie to, co bym chciał. Ale temperatura jest sam raz, bo do 150 nagrzewam standardowo. Więc chwila, moment. Pyk. O. Już zaraz będziemy nagrzewali, panie, spokojnie. O. Mniej więcej w ten deseń. I ujęcie R. I nagrzewamy od góry. Cyk. Lecimy. I zaraz nastąpi wlód, słuchajcie. Grzejemy dzidę, co by nie było. Dobra, temperatura powoli wzrasta. 180 stopni. Jak wentylator do laptopa? Zamówiłem nawet 2. W porządku. Także przywieź swojego laptopa. Zrobimy live'a. Tak ci wyczyszczę śmigło, że zobaczysz aż. Nagrzewamy. Grzejemy. Come on. I zobaczcie, już prawa strona delikatnie. Cyk, cyk, cyk. I on jeszcze tak... O, właśnie teraz. On już delikatnie siada. Przy czym jak się gapisz, to non-stop, nie widzisz tego momentu, kiedy on faktycznie siada. 220. Dobra, starczymy. Dobra. Tak się teraz patrzyłem, czy w dobrą stronę wstawiłem RSX-a, bo oczywiście przez te wszystkie lata to realnie z 20 do 50 razy w złą stronę wlutowałem oczywiście RSX-a, co było smutne. Dobra, odpalamy zaciąg powietrza, potem lutniemy powietrzem. Mobile Support. Pozdrawiam, moja kochana łasiczkę. Pes, chodź tu do łóżka. Dobra. Fajnie się tam bawicie. Pozdrawiamy z lubelskiego. Dzięki. Z mojej rodzinnej strony. Dobra. Co tam jeszcze piszecie? Co się dzieje? Gorąco tu jest ogólnie. Niby 21, ale tu jest na pewno z 25, więcej. Daniel Latusek pyta, jak żyjesz. Dobrze.
Także powoli, trochę kulasy bolą, ale biorę leki. Na tarczycę mam większą dawkę trochę tego, nie pamiętam jak się to nazywa. Coraz lepiej jest. Ile trzeba doładować Patronite'a, żeby na Discordzie dołączyć? Zdyszka za 11 zł. Mobile Support. Łasiczko, ja już czekam w łóżku. Wiem, że oglądasz Spoxa. Dobre. Twoja dama to łasiczka? Szumi prawie jak nad morzem. Ile ważę? Za dużo. W tym momencie spada mi waga w końcu, bo tarczyca niestety strasznie na to rzutuje, ale teraz 93. W końcu mam okazję wesprzeć dzieci na live. Super robota, sport, trzyma i tak dalej. I zdrowia jak najwięcej. Więc mam nadzieję, że... O, Eutyrox, tak. Mam setkę teraz Eutyrox i już mi ta waga na przestrzeni 3 tygodni spadła o 4 kg. Więc zaczyna to działać. Tu się czuję lepiej. Już nie jestem taki tutaj ulany. Więc gitara. Widzę różnicę. Zaraz mi oki wypłyną. Maciek. Dlaczego? Letrox to jest zamiennik Eutyroxu, tak. Dobra, gasimy to, bo głośno jest, Hoter Attena, ja nigdy nie pamiętam tego. Ma fajną funkcję, ma funkcję studzenia. Więc teraz on... Szoruj płytę, dziadu! Gerappa! Widzę, że Discordowiec tutaj wleciał. Tak. Da się w CHC wlutować RSX Super Slim? Tak, ale z modelu pierwszego, ze Super Slima 4003, jakoś tak. Bo w tym późniejszym 4200 masz tego RSX-a w technologii 28 nanometrów, ten malutki, więc on nie podejdzie. I ode mnie. Dobra. Zdarzyło Ci się być na basenie w Nowinach? Dawno temu. Z 10 lat temu, więcej. Moja pierwsza wpłata. Masz taki dar mówienia, że nawet moja żona farmaceutyka ogląda z chęcią. Ej, to jest zabawne. Dziękuję. Dar mówienia. To... Kurde. Dziękuję. Czekaj, bo... O, zabieramy to. Pyk. Może dar mówienia mam, ale myślenia niekoniecznie. Założyłem rękawice po to, żeby zdjąć płytę i widzisz. O, i teraz zabieramy dzidę, cyk. Come on. O, kurde, mi się wywalił. O. Więcej metrów sekundku. No i płyta? Równa. Jak nie wiem co. Tak jest. I teraz sprawdźmy, jak będzie tutaj. Manual focus, cyk. I zobaczmy. Ostrości szukamy. Światła nam brakuje trochę, ale patrzcie. Układ siedzi równiutko. To nie znaczy, że jest dobrze wlutowany, bo zawsze jest jakaś tam szansa niewielka, że oczywiście kulka nie siadła, nie złapała i ona będzie dalej miała loda albo będzie miała gloda, czyli moment, w którym ona się włączy, elektrycznie jej nie odetnie, ale konsola obrazu nie da. Więc możliwości jest wiele, dlatego robienie tych Frankensteinów to jest tak, w teorii super fajnie, szybka robota, w praktyce przerąbane, nie mówiąc brzydziej. Dużo roboty. A jak jeszcze do tego dojdzie wymianę nektokinów na tantale, to już w ogóle jeszcze więcej roboty. Wczoraj na Discordzie wymieniałem w jednej konsoli tantale, dzisiaj w drugiej. Albo nie, dzisiaj w dwóch wymieniałem. Wczoraj też. No, układ krzywo nie siedzi. Minionek, chodź. Zobaczymy minionka, co nam pokaże. O, jest doświetlona scena. Patrzcie. Źle to nie wygląda. No i w tym rogu układ nie położył się centralnie na kondensatorze, czy tam rezystorze. No
No trochę to niedobre, no ale kulek zlanych nie widać. No nic. Kenshin Himura! Witamy w Basic. Siema. Przy czym teraz tak, ta płyta musi ostygnąć. A to czas. Więc ile mamy? 5300 zł. Super. 3 osoby przebiły 500 zł. Także pany, panewki, bo nie wiem kto do końca wpłaca, odzywać się na maila później i znowu po koszuleczce. Siema Spox, termowizja do 1000 zł. Poleciłbyś? Żadnej. Nie, mam taką złotą zasadę. Nie polecam rzeczy, których nie używałem. Na dom dziecka. Pozdrawiam z Kujawsko-Pomorskiego. Dziękujemy Tomaszu. Więc moja pierwsza termowizja to w zasadzie była Skate Media. Mieliśmy tą kamerę Manli. Nie takiej używa na co dzień. Teraz on ją przejął, a ja mam tą. Bo w tej soft jest fajniejszy. Aczkolwiek obydwa porównywalne. No i ta kosztuje z 1850 zł u pana Wojtka Starka. Ale adresu strony internetowej ci nie powiem. W opisie tych filmów sobotnich jest link do termowizji. Moim zdaniem jest lepiej zainwestować trochę więcej kasy. Dlaczego? Bo taka termowizja zwróci ci się po naprawie 5 urządzeń na przykład. 5 urządzeń naprawisz. Jak masz stawki wyższe, to niech liczmy 3 urządzenia. Zresztą ile by nie było. Ale zwraca się, to działa dobrze. Przy czym jest problem, bo te termowizje w wersji V2 mają problem z aplikacją na PC-cie. Ponoć już ktoś to obszedł, na ile? Nie wiem. Więc... Ale warto. Ja powiem wam tak, przez te wszystkie lata to co kupiłem na potrzeby firmy, żeby rozbudowywać serwis, jego działania, żeby powiększyć swoją wiedzę, to największą głupotą był brak inwestycji w tego dupka. Właśnie w to rozwiązanie. Bo nie ma obrazu, czekajcie. O, cyk. Nie no, termowizja to jest sztos, to nie ma o czym mówić. To ludzie. Jest w ogóle ciekawe, że ona w tym czarno-białym podglądzie jest płynniejsza. To jest... Co to się kurde zrobiło? Coś ty to zrobił? Ej. Jakaś żaba? Dam sam. Ale fajne. Ej, jak ty to zrobiłeś? I na przykład patrz. Teraz opóźnienia prawie w ogóle nie ma. To jest niesamowite. Ja lubię takie rzeczy. Lubię machać łapami i patrzeć jakie jest opóźnienie w klatkach. No to jest rewelacja. Tylko w podglądzie tym... standardowym, a jak włączymy mu już, naniesiemy mu coś więcej, obraz się robi ładniejszy, wygładził już trochę dookoła kontury, no i jeszcze jest płynnie, ale jak zrobimy kolor rainbow, to już jest lag. I tak działa zajebiście, no kurde, no nie czarujmy się. Także to jest moc. Czy ta termowizja, czy innej, ja nikomu nie polecam, że masz kupić to, ja tylko pokazuję jak to działa. Bo mi za to i tak nikt nie płaci, że używam tej czy tamtej. I tyle. Po prostu lubię sprawdzone rozwiązania. Nawet dzisiaj z Bzykiem rozmawialiśmy na Discordzie, że on kupił jakąś lutownicę, czy coś, kolejne rzeczy, nie? Bo oglądał filmy z moim udziałem, gdzie coś polecałem. I to dlatego, że nie, że mi ktoś płaci za to, tylko po prostu to działa. Czy topniki, czy inne rzeczy po prostu działają. Bo ja miałem dość tych zapytań, bo było tego setki, to w setkach liczone. Jaka termowizja, jakie tamto. Powiedziałem, nie, mnie to wymęczy mnie to. Więc lepiej było nagrać, zrobić opis pod filmami na YouTubie i czytaj opis. Korzystałem z termowizyjnego celownika polskiej produkcji. Rubin, tam 0 opóźnień, no ale ze względu na zastosowanie nie może jej być. No widzisz. Na Banggood jest za 1200 z groszami. No pewnie taniej, tylko że to jest tak, jak coś kupisz, to 1200 zł to już jest niestety wtedy, kiedy dowalą ci za chwilę VAT.
Zależy, czy to pójdzie na celny, czy ominiesz, czy ci się uda. Jednemu się uda, ok, a drugiemu się nie uda i wtedy doliczają ci VAT plus cło. No i wtedy się robi już średnio korzystnie. Ja tak miałem sytuację z jakimiś układami, których w Polsce się nie dało kupić. Układy kosztowały 990 zł. No i kurde, opowiadałem o tym. To poszło do celnego na Lublin. Jeden z kierowników tamtego oddziału nas ogląda na live, więc może na dzisiaj jest. Skończyło się tym, że musieliśmy do tej paczki doliczyć VAT i potem jeszcze obsługę celną i łącznie wyszło wszystko 1500 zł. I na kanał, pozdrawiam, informatyk szpitalny, czyli ten od wszystkiego podłączonego do prądu. Ostruda. Dzięki. Muchozol. Ej, Muchozol to jest fajna nazwa. Używaliście Muchozola? Kurde. No i pytanie numer 2. Rozumiem, że nie polecasz, ale podgrzewacz. Na co zwracać uwagę? Podgrzewacz dolny? Kurde, na co? Na równomierność podgrzewania. To jest temat rzeka. Ja na przykład, no teraz powiem, no dobra, mam JVC, tylko że ta maszyna, która jest z tyłu, kosztowała, wtedy była tania, liczmy, że kosztowała 13 000 brutto. Tak strzelam, może 15, bo to było dawno temu brane, u Michała z Elewantu. Teraz kosztuje pewnie więcej, 18-20 tysięcy. I to jest sporo siana, ale umówmy się, że na takim podgrzewaczu robisz 10 lutowań BGA i z każdego lutowania masz 400 zł. Albo i nawet i 700. Zależy, co lutujesz. No to 10 razy po 700 to już masz 7000. Zrobisz płytek 20 w miesiącu, masz 14 koła, czyli podgrzewacz liczmy, że ci się zwróci może w miesiąc, a w gorszej opcji w 4 miesiące. Ale po 4 miesiącach pracy wychodzisz na zero, towar się obrócił i zaczyna zarabiać na czysto, więc o to chodzi. Ja bardzo polecam Web 853A. Nie wiem, co to jest. No ja generalnie, jeżeli chodzi o podgrzewacze, to nie miałem nigdy samej płytki podgrzewacza, bo nie szkoda mi było na to kasy. No i kupiłem lutownicę za tą stację BGA Jowy RE8500 i ona była wtedy niby tania, ale kosztowała 8000. To był 2012 rok, czyli 11 lat temu kupiłem Jowy 8500 RE. No i no działało, zarabiało, ale powoli. Teraz jest jeszcze gorzej. Współczynnik, ten parametr stopy zwrotu jest o wiele gorszy w dzisiejszych czasach niż kiedyś. Politechnika Opolska pozdrawia. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję za odpowiedź na moje pytania. Następnym live'em pomęczę z czymś innym, żeby nie truć. Spoko. Płać jeszcze dyszkę, zmykaj. Także Karol. Maciej. Także widzicie, jak to jest. No, generalnie to jest tak. Trzeba kupować rzeczy w miarę na początek tanie, nauczyć się na tym pracować, używać tego i potem jak to już zacznie jakkolwiek zarabiać pieniądze, tu zarobisz dyszkę, 2, 5, 100, to koniec końców później wchodzisz na wyższy pułap. To się pozmieniało, VAT jest obowiązkowy i portal musi go obsłużyć, więc cena jest brutto. Dopiero powyżej jakiejś kwoty musisz się sam rozliczać, ale wtedy od ceny odejmują VAT. VAT jest teraz do kwoty 150 euro po stronie sprzedającego, a jak kupujesz powyżej 150 euro, to oni sprzedają niby bez VAT-u i ci w Polsce go doliczają. Różnie z tym bywa. Gorzej jak tam ci doliczą VAT, i potem przyjdzie tu do Polski, też ci doliczą VAT. Ja tak miałem. Tam było z VAT-em ich, przyszło do Polski, doszedł polski VAT, plus obsługa celna 250. Że w Polsce tych układów nie było. Spox, ile kosztuje Spapel 4? How dare you? Ja ci dam. Do której dzisiaj live? Zaraz kończymy. Chcę włączyć konsolę i spać. Mam z Twojego polecenia T12X i w zupełności wystarcza do elektroniki samochodowej. Ja wspominałem o tym nieraz. Jeżeli coś dostaję na testy, wiadomo, to nie jest tak, że to testuję 2 miesiące, będę męczył, kurde, i testował nie wiadomo jak. Wtedy było tak, że ja wspominałem, pojechałem do Jędrzejowa, do Marcina Skate Media, po jakieś rzeczy. I mówię do niego, ty, dawaj tą tanią lutownicę za 300. Zobaczymy, czy to gówno, czy nie gówno. No i ja od niego to wziąłem, przyjechałem tutaj do Kielc, mówię, ty, nagram sobie film. Nagrałem wszystko, ten film trafił na YouTube'a i on już był publiczny i napisałem do Marcina, wiesz co Marcin, nagrałem film o twojej lutownicy T12X, a ten mówi, co kur?
On nie wiedział nawet o tym. I taka jest prawda. I ta lutownica kosztowała wtedy chyba 299 zł. On to sprzedawał na jakiejś marży 3% czy 4%. Wtedy jeszcze dolar się wahał. I on do mnie jeszcze się wkurzył na mnie, bo mu nie powiedziałem, że będzie film o tym, a to oczywiście jak zadziałało. Ludzie zaczęli się rzucać na to i kupować to za te kwoty. On tego miał na stanie z 15 sztuk i za chwilę musiał podnieść cenę, bo dolar jeszcze szalał. I to nikt specjalny. Oglądam i szanuję. Pozdro. Dzięki. Więc tak było w ogóle z tą lutownicą. A nie, że jakaś specjalna ustawka, że ktoś dał, że mi zapłacił za jakąś, nie wiem, recenzję nierzetelną. To był dziwny temat tak naprawdę z tą lutownicą. No i z tą T12X. U nas było tak, że na początku faktycznie działała zajebiście. Ten grot miał pojemność cieplną. Lutowałem wtedy gniazdo HDMI chyba w 5. To był szok, jak dobrze to przekazuje ciepło. Przy czym po około 2 miesięcy ta rączka zaczęła mieć problemy, że nie wykrywała grota. Trzeba było grot wyciągnąć, wsadzić. I cyk działa. I tak działała. No i później daliśmy znać do Marcina, że potrzebujemy coś lepszego i nam Sugona przywiózł. Tak. I Sugon jest u Mietka i go używa do teraz i jeszcze teraz ta lutownica T245 na groty JBC. Ja wiem, że ty wiesz i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak. Także dlatego tak się dzieje. Ja mam T12, ale nie OSS-a. No, to nie ma to znaczenia. To mówię, to jest dziwne, żeby tak tani sprzęt lutował. Dobra, płyta się myślę już ogarnęła. Cyk. Jest zimna. Sprawdźmy. Ile stopni? Zimno. Słuchajcie. Za chwilę się dowiemy, czy moje lutowanie miało sens, czy nie miało sensu. Ja już dzisiaj... O, płyta prościutka, dalej jest prosta. To jest właśnie najfajniejsze w tym podgrzewaczu. Na Jowy ta płyta byłaby wygięta jak banan. One zawsze się wyginały, ale lutowały się w miarę równo. Natomiast na tym podgrzewaczu to jest szok. Ja w dawnych czasach nie wierzyłem, żeby można było te płyty polutować w taki sposób, żeby równiutka była płyta. O taka. To jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Ale jednak prawdziwe. Dobra, robimy test. Czyli podłączę. Pokażę Wam. Ekipa z Discorda widziała. Zrobimy taki krótki test. Zobaczymy, czy daje obraz. I tyle. Bo już przyznam szczerze, głowa mnie boli. Już trochę. I co by się nie działo, jaki byłby efekt końcowy, to na dzisiaj skończymy. Pokazałem Wam po kolei cały przebieg od początku do końca i kroki, jakie należy podjąć, żeby wymienić RSX-a tego oryginalnego dziadowskiego na RSX-a 65-nanometrowego. I takie czynności robimy na co dzień w konsolach CHC, tych z 4 portami, ale edycje europejskie. Jak będzie z tą? Za chwilę, słuchajcie, się dowiemy. W przypadku tej konsoli uruchomię ją na żywca. To jest nowa forma. A wiecie dlaczego? Bo jest to możliwe dzięki Wam, bo Wy wspieracie kanał różnymi gadżetami i to jest jeden z takich heatsinków, brakuje mi słowa, bo mnie głowa boli. To będzie zabierało temperaturę z procesora. Ja kiedyś, moje kulki też już suche. Słyszymy się jutro na Discordzie. Jawol. I z taką konsolą zawsze był problem, że ich test, jak wygląda. Składasz do budy, skręcasz chłodzenie i patrzysz, czy działa. Jak nie działa, znowu rozbierasz, tracisz czas. A dzięki Wam, dzięki temu, że można sobie pomagać w różny sposób, w różnym aspekcie, to patrzcie, nakładam teraz cyk, chociaż nie, najpierw podłączę zasilacz. Te dwa bloki zbiorą temperaturę z procesorów, które mega szybko się nagrzewają. O ile konsola zadziała oczywiście, ale to będzie na tyle dobrze działało, że w sumie monitor da obraz. Więc na Discordzie się ze mnie śmiali, że jestem kelnerem. Zaraz będę trzymał konsolę jak kelner, tacę. Czekajcie, cyk. Dobra, jedynka jest. To wszystko gitara. O, minionek, przesuń się. Bo tu chodzi o jedną rzecz. Albo ona się teraz włączy i po sekundzie, czy tam 2 sekundach będzie pip, 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 czyli wywaliło ją, ma dalej loda i jest do dupy.
Albo, czekajcie, dam sobie o to, żeby mi tak będzie lepiej. Albo zatrybi, więc to jest nowy sposób testowania konsol. To tak jak PS5, którą ostatnio robiłem. Położyłem ten element czy ten, tutaj na blacie, pyk, daje obraz. Nie muszę tego wszystkiego składać. O i teraz pyk. Pyk. Penseta. Trzeba ją mieć. No, kelnerem chyba nie będę. O! Chodź tu, baby. Zaraz zobaczymy, czy japońska konsola cech A zatrybi. Okej. O. Gdzie to jest włącznik? Gdzieś tutaj. Próbujemy. Co będzie? 3, 2, 1. Jeszcze wpłata, co mnie straszysz, kurde? Jeszcze raz. 3, 2. Kurde, małe loda. Nie działa. Nie działa. Nie działa. Ajajaj. Niedobrze. Nie działa. Czekajcie. Czekamy na monitor. Wzbudza się. No. Czekamy. Nie mam dysku wpiętego, więc ona potrzebuje minutę, żeby dać obraz. No. Ale dioda się zapaliła na monitorze. Come on. Cisza. Daj obraz, Dzido. Gorąco tu jest. Przełykam ślinę. Pocę się. Jest obraz, patrz! Po chińskiemu dała obraz. O. Tyle powiem. Da się? Da się. Frankenstein cech A. No i ten blok. A w sumie i tak nie będzie widać. Tylko pokażę wam. O, widać jak fazy w ogóle wystartowały. Te rezystory takie pomiarowe się strasznie grzeją. On pokazuje tam 100 stopni, ale to jest dupa, nie? Żadne 100 stopni. No i... a ja nie wiem, co on tam notuje 100 stopni. Może faktycznie one się do tylu nagrzewają. No i patrzcie. I co prawda ten blok miedziany, on ma teraz realnie z 45 stopni. Ten z kolei drugi ma mniej, bo RSX się o wiele wolniej nagrzewa. Także konsola mnie zrobiła w bambuko, więc bez kitu. On teraz widzi na podglądzie 116 stopni. Wyłączmy ją. Chodź tu, baby. Chodź. Bzyku napisał Mat. Przeproś, co mówiłeś? A co mówił Mat? Po japońskiemu, nie chińczyszczyńskiemu. A co za różnicy? Panie. No. Gorący już jest teraz. How dare you? Bez kitu to jest gorące. No i na Discordzie ekipa widziała, na przykład ten blok wielki stawiałem czy na PS5, stawiałem na Intela i7 9 generacji, 8 generacji, jak wymieniałem procesory wczoraj, przedwczoraj, to ten dupek, to jest ciężkie, naprawdę. To on się szybko nagrzewa, bo to miedź, wiadoma sprawa, ale kurde, nic tak szybko nie nagrzewa tego dupka jak procesor ten z PS5, z PS3, sorry. Nic. To jest szok, żeby dosłownie w 2-3 minuty on był taki gorący. Te wszystkie inne sprzęty oczywiście wolniej to nagrzewają. Więc w takim wypadku pokazałem wam, że zrobienie Frankensteina jest możliwe. No i w zasadzie piękna sprawa. Co jest jeszcze do zrobienia? Tak po skrócie. Dzisiaj już nie będę tego robił, jutro na Discordzie dokończę.
Co trzeba zrobić w tej konsoli? Ekipa z Discorda pewnie wie. Trzeba będzie ściągnąć blachy, czyli IHS z procesora Cell i IHS z procesora RSX, czyli dwie blaszki. To uścinamy za pomocą żyletki. Ja to tak robię, to jest mój sposób. Używam specjalnego narzędzia. Witam, pozdrawiam serdecznie ze Szczecina. Oglądam live od zawsze. Na dzieciaki, dziękuję. Czyli ja używając żyletki ścinam to. Do tego trzeba mieć sporo doświadczenia. Trudna opcja, ale dla osoby, która to ogarnia, prosta. Potem czapka, usunięcie klejów, usunięcie starej pasty, aplikacja, złożenie i test właściwy. I przy czym w konsolach tego typu raz na jakiś czas zdarza się, bo to trzeba to sobie powiedzieć. Nie wiem, czy każdy to wie, czy chłopaki u mnie też mówili do klienta. Po wymianie takiego RSX-a może się okazać, że gry z PS2 nie włączą się. Tu jest kuku. Mieliśmy kilka Frankensteinów, że gierki z jedynki działają, gierki z trójki działają, gra z PS2 nie odpala się, jest czarny ekran. Jest to niestety ogólnie przyjęty błąd, gdzie na forum PS3 Steam.com piszą o tym, że x osób wymieniło RSX-y i gierki z dwójki przestały działać. Nic z tym nie zrobi. To jest jeden temat. A druga sprawa, do tej konsoli jak wsadzimy gierkę w palu, czyli te europejskie, one się nie włączą. Znalezienie gry na PS2 w wersji NTSC-J ciężko. To nie jest takie pstryk. Więc słuchajcie, dzisiaj kończę. Hejka, wykupiłem Patronite. Gdzie znajduje się link do DC? Wejdź w posty i tam jest post Discord. I tam jest link. Ja za chwilę zakończę live i poaktualizuję oczywiście na nowo linki do Discorda, więc weryfikacja trwa z 3-4 godziny, bo to bot robi. My nie musimy tego robić. Bot weryfikuje Was. Wy musicie tylko podpiąć konto. I tyle. Także widzieliście. Temat ruszył. Ja na dzisiaj oczywiście kończę. O co Was mogę poprosić? O napisanie komentarza po zakończonym live'ie. Ja w tym momencie zakończę jeszcze ankietę. Cyk. Sprawdźmy wyniki ankiety. Czy Frankenstein PS3 CHA zadziała? 72% na tak, 14% na nie i 13% osób co to? Głosów 1000. Super, dzięki. Także jak widzicie, jeszcze Wam wkleję ten link pod podsumowanie ankiety. Pach, Frankie, Enter. 22:30. Powiem Wam, jakby tak każdy live się kończy o takiej godzinie. Jest to dla mnie bomba, bo ja jutro będę w miarę chodził, bo na przykład Bartek z Coffee Doctor też zaczął nagrywać live'y i on sam wie, że jak live się przedłuży, na przykład do 24, to następnego dnia jak ja wstanę o 8, o 9, ja nie wiem jak się nazywam. Ja potem do godziny 15 chodzę jak zbity pies. To jest tragedia. A dzisiaj mam nadzieję, że będzie lepiej, więc dobra rzecz. Gdzie jest... Czekajcie. Gdzie jest ta ankieta? Draniu ty. Już mnie dzisiaj nic nie chce działać. Nie OBS. Chciałem dokleić wynik ankiety. No widzicie, nie ma. Dobra, tutaj będzie. Tu będzie. Cyk, Franki, Bach. Dobra, udało się. I stawiamy podgląd. Czy Frankenstein PS3 CH zadziała? Tak, 72, nie 14, co to 13. Także 1000 głosów. Dobra, to możemy schować. Dzisiaj zebraliśmy 5440 zł i 78 groszy. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wpłaty. Topka, czyli osoby, które minęły 500 zł, ponad 500, otrzymują koszulki. Napiszcie maila, odzwijcie się. Koszulka poleci. To jest rzecz ode mnie dodatkowo dodawana. Gdzie te posty? Na YouTube? Ani Poki. Które posty? Do Discorda? One są tylko dla wspierających. Musisz być, żeby zobaczyć link do Discorda na YouTubie, trzeba być wspierających. Musisz być zielony, tak jak Misiek, Rastel i pozostali. Trzeba być wspierającym w grupie wspierających na platformie YouTube. Albo na Patronite. I tam są przypięte posty. Tylko ten post widzisz, jak jesteś wspierającym. Jak nie jesteś wspierającym, to go nie ma. Także coś tam się dzieje jeszcze. Frankenstein, no tak, ma większość mandatów głosujących.
Tom, opietrzymy się i nie gwiazdosz. Tom, naucz się pisać po polskiemu. Po co masz dużymi napisane nazwę? To jakieś braki z tym masz. Ale twoja sprawa. Trochę dziwnie to wygląda. Dobranoc, miłego. O tak, także dobra. Słuchajcie, jeszcze raz prośba. Zakończę live w tym momencie, a wy napiszcie komentarz pod tym live'em. Komentarz, nie wiem, hashtag dom dziecka, hashtag Frankenstein, hashtag Sony, hashtag konsola, hashtag serwis. Tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Był z wami Spox2. Kliknąłem zakończ. Do następnego. Do zobaczenia na Discordzie. Cześć, hej.